Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Fronty Historii. A w dzisiejszym odcinku. W najgorszym okresie inflacji negocjowano dniówki już po zakończeniu zmiany. W Polsce masło kosztuje obecnie około 9 zł, więc to tak, jakby cena tego masła w rok skoczyła z 9 zł do 5 miliardów 399 milionów 999 991 zł. Za jedną kostkę. Na wstępie przejdę do podziękowań. Widzowie, naprawdę bardzo Wam dziękuję za pozytywny odbiór poprzedniego odcinka. Nie zdajecie sobie nawet sprawy, ile radości, jakiego kopa dało mi to do działania. Obawiałem się, że zobaczy go kilkadziesiąt, a maksymalnie kilkaset osób, tak jak pierwszy odcinek o Bismarcku, a już po tygodniu było Was ponad 10 000. Chciałbym także serdecznie podziękować panu Marcinowi Nowakowi, który jako pierwszy postawił mi przysłowiową kawę w serwisie Buy Coffee. Jeśli wam również spodobały się materiały na kanale i mielibyście ochotę postawić mi przysłowiową kawę, to link do serwisu Buy Coffee jest w opisie filmu. Zgodnie z wykresem 97% widzów nie zostawiło subskrypcji. Jeśli spodobają ci się treści na tym kanale, to proszę zostaw subskrypcję, bo algorytmy YouTube działają tak, że jak nazwę pewnego austriackiego wąsatego akwarelistę po nazwisku, to ten film wam się nie pokaże. Przechodząc już do tematu odcinka, to postanowiłem nagrać serię odcinków dotyczących niemieckiej gospodarki od końca I wojny światowej aż do końca II wojny światowej. Nie zrobię tego w standardowy sposób, tylko tak, aby nawet osoba niezainteresowana ekonomią i polityką gospodarczą była w stanie to zrozumieć i wyciągnąć własne wnioski. Nie ma tego rodzaju materiałów na YouTube, ale i ogólnie prawie nie ma źródeł, które zajmują się tematem we właściwy sposób. Mam nadzieję, że to dlatego, że jest to temat wybitnie trudny, a nie nieciekawy. Tak naprawdę to zająłem się nim w pewnym sensie z irytacji na niedopowiedzenia i mity w przestrzeni publicznej. Bardzo wielu komentatorów historycznych podejmowało bardzo skrajne osądy nad kwestią narodu niemieckiego przy wyborze partii austriackiego wąsatego akwarelisty, nie wiedząc, z czym ci obywatele musieli się zmierzyć po Wielkiej Wojnie. Nie oznacza to oczywiście, że pochwalam ten wybór niemieckich obywateli, ani nawet, że uważam go za dobry, ale sprawa tego wyboru była zdecydowanie bardziej skomplikowana w kontekście tego, przez co ci ludzie musieli przejść. Wstępnie planuję więc stworzyć serię składającą się z 4 odcinków, czyli okres od końca Wielkiej Wojny do wybuchu Wielkiego Kryzysu, będzie to pierwszy odcinek. Drugi odcinek to okres od wybuchu Wielkiego Kryzysu do przejęcia władzy przez wąsatego austriackiego akwarelistę. Trzeci będzie to okres rządów austriackiego akwarelisty do rozpoczęcia II wojny światowej. A czwarty to okres gospodarki wojennej, oczywiście od września 1939 do maja 1945 roku. Jak wspomniałem, w pierwszym odcinku przedstawię wam kondycję gospodarki po przegranej przez Niemców Wielkiej Wojnie. Temat wydaje się odległy czasowo od II wojny światowej, ale według mnie ma z nią ścisły związek. Problem hiperinflacji i załamania gospodarczego, zarówno na początku lat 20., jak i wybuch Wielkiego Kryzysu, wprowadził naród niemiecki w objęcia akwarelisty. Jeszcze doprecyzuję, czemu to opracowanie będzie inne niż wszystkie? Większość opracowań jest bardzo wyspecjalizowana. Opracowania polityczne zajmują się tylko polityką i często przeinaczają kwestie ekonomiczne, a opracowania ekonomiczne robią dokładnie odwrotnie, przeinaczając kwestie polityczne. Wyciąganie wniosków na podstawie jednego źródła prowadzi do błędnych wniosków. Sam zbierając materiały i potwierdzając dane do dzisiejszego odcinka, znalazłem duże błędy w wielu popularnych opracowaniach. Jestem pasjonatem historii wojskowości i historii politycznej, ale przy okazji mam ekonomiczne wykształcenie, co pozwoliło mi zebrać te 2 oddzielne aspekty historii i połączyć w całość, choć przyznam, że nie było to łatwe.
Przede wszystkim opowiem wam o tym prostym i bezpośrednim językiem, bez pseudonaukowego komplikowania. Odcinek będzie podzielony na rozdziały, tak więc jeśli chcecie przewinąć do interesującej was kwestii, no to korzystajcie. Odcinek zacznę od krótkiego i uproszczonego wstępu opisującego gospodarkę w trakcie I wojny światowej. Potem omówię i wyjaśnię kwestie pieniądza i waluty, po którym przejdę do przyczyn i skutków hiperinflacji. Następnie przedstawię szczegółowo chaos, z jakim system walutowo-pieniężny się zmagał, a także jak absurdalne decyzje w ramach tego kryzysu podejmowano, np. wprowadzając setki różnego rodzaju pieniędzy zastępczych. Ostatnią kwestią będzie wejście w życie planu Davisa, stworzenie Reichsmarki i próba powrotu niemieckiej gospodarki do poziomu sprzed Wielkiej Wojny. Wielka Wojna mocno rozregulowała wcześniej stabilne europejskie gospodarki. Żadne z państw w niej uczestniczących nie mogło sobie pozwolić na porażkę, więc wspaniałomyślnie postanowili nie zastanawiać się nad tym, co będzie, jeśli przegrają. Kraje te poszły więc na tę wojnę na całego, walcząc na wyczerpanie. Koszty takiej wojny są ogromne i w niektórych aspektach ciężkie do zmierzenia, gdyż wpływają dosłownie na każdy aspekt życia obywateli. W trakcie tak intensywnego konfliktu rządy państw, w tym oczywiście rząd Niemiec, miały za zadanie zapewnić podstawowy byt obywatelom swojego kraju i jednocześnie zapewnić zasoby do prowadzenia skutecznych działań wojennych, czyli m.in. mundury, broń, amunicję, środki transportu, paliwa i tym podobne. Nie było to proste, gdyż żaden kraj nie był przygotowany na tak duży i zasobochłonny konflikt zbrojny. Niemcy oczywiście też na ten konflikt nie były gotowe. W ramach wojny światowej bez skrajnej dominacji na morzu import staje się mocno ograniczony, a zapotrzebowanie na produkcję i surowce znacznie się zwiększa. Politykom nie było łatwo odnaleźć się w takiej sytuacji, szczególnie kiedy na tyle przegięli i koszty wojny dotychczas były tak duże, że jedyną opcją spłaty tych kosztów byłaby wygrana i reparacje wojenne. Tak więc, jak wspomniałem, przegrana nie była rozwiązaniem, ani nawet możliwością. Z tego powodu, w trakcie trwania tej wojny, gospodarka coraz mocniej kierowała się w stronę wysiłków wojennych niż zaspokajania potrzeb obywateli. Zmniejszała się podaż żywności i innych podstawowych produktów, a część zaczęto reglamentować i sprzedawać na kartki, jak na przykład masło czy mięso. Niektóre kluczowe surowce potrzebne do prowadzenia wojny były nawet rekwirowane. Ceny nawet podstawowych produktów i usług zaczęły mocno rosnąć, co skutkowało ustaleniem cen maksymalnych. Dla wysiłku wojennego Niemiec kluczowe były surowce. Z tego powodu powstał nawet Wydział Surowców Wojennych, Kriegsrohstoffabteilung, którego celem był nadzór nad dostarczeniem kluczowych surowców do przemysłu, bez patrzenia na potrzeby obywateli. W tym odcinku naprawdę mocną wagę przyłożę do poprawnej wymowy niemieckich nazw, tak więc proszę później o brak linczu w komentarzach. Wielka Wojna miała ogromny wpływ na standard życia obywateli, który cofnął się w trakcie konfliktu o kilka pokoleń wstecz. Teraz w uproszczony sposób odniosę się w liczbach do wybranych aspektów gospodarczych i do tego, jaki wpływ na gospodarkę miała wojna. Wojna miała ogromny wpływ na demografię. Wymagała poboru milionów mężczyzn, którzy opuścili wtedy swoje miejsca zamieszkania. Skoro kobiety zostały na miejscu, a młodzi mężczyźni wyjechali na wojnę, to naturalnie oprócz zwiększonej ilości zgonów zmniejszył się też przyrost naturalny, a bilans urodzeń do zgonów osiągnął wynik minusowy. W Niemczech z 67,8 miliona obywateli w 1914 liczba ludności spadła do 66,8 miliona w 1918 roku. W kontekście dzisiejszego wskaźnika urodzeń może się to nie wydawać tak skrajne, ale 100 lat temu wskaźnik dzietności był znacznie wyższy i tak naprawdę tylko krwawa wojna mogła spowodować, że bilans urodzeń do zgonów osiągnie wynik ujemny. Wojna dotknęła mocno także rolnictwo. Tutaj w grę wchodzi kilka aspektów. Pierwszym był oczywiście odpływ siły roboczej ze względu na pobór do wojska.
coraz trudniej było o silnych i młodych pracowników, a w tamtych czasach rola nie była tak zautomatyzowana jak w dzisiejszych czasach i większość prac trzeba było wykonywać ręcznie. Wpływ dodatkowo miało podporządkowanie produkcji do celów wojennych. Po pierwsze, ograniczało to ilość surowców dostępnych do produkcji m.in. maszyn rolniczych czy części zamiennych. Z drugiej strony zmniejszyła się dostępność nawozów i chemii potrzebnej do ochrony plonów. Z tego powodu zmniejszył się nie tylko obszar zasiewów, ale i wydajność ziemi. Zbiory w 1918 roku były mniejsze o prawie 40-50% względem tych z 1914 roku. Kwestia hodowli nie wyglądała lepiej, m.in. z powodu kształtowania się przez rząd polityki żywnościowej, np. przymusowy ubój i brak pasz. Sytuacja w przemyśle była znacznie bardziej skomplikowana i ciężko jest to dobrze przedstawić. Przemysł zbrojeniowy i okołozbrojeniowy, przez co rozumiem przemysły pokrewne potrzebne do zaopatrzenia armii produkujące np. mundury, rosły. Natomiast sektory przemysłu niezwiązane z armią trwały na poziomie absolutnego minimum egzystencjalnego dla narodu. Ogólnie w trakcie trwania Wielkiej Wojny wyniki produkcji dla całej gospodarki znacząco zmalały. Na tym się zatrzymam, gdyż każde uproszczenie byłoby dużym niedopowiedzeniem. Jak będziecie zainteresowani, to mogę kiedyś nagrać o tym odcinek lub napisać artykuł. Podsumowując, Wielka Wojna wiązała się ze spadkiem produkcji żywności, ale i także innych produktów i usług. Oczywiście przy jednoczesnym spadku liczby ludności. Będąc zupełnie szczerym, nie wyglądało to dobrze. Naturalnie wojna ograniczyła też możliwość nie tylko importu, ale i eksportu produktów i usług. Cały kraj, cała gospodarka, przemysł i obywatele musieli się dostosować do warunków trwającej wojny i włożyć swój wysiłek, aby zaopatrzyć armię. Koszty prowadzenia działań wojennych z roku na rok rosły, a przecież trzeba było jakoś je sfinansować. Spadek produkcji, odpływ siły roboczej do wojska i trudności w pozyskaniu surowców dla przemysłu skutkowało łącznie znacznym zmniejszeniem przychodów budżetu państwa z podatków. Pieniędzy było coraz mniej, a wydatki coraz większe, więc trzeba było sobie z tym jakoś poradzić. Rządzący uważali, że obecna waluta, czyli marka, zbudowana jest na zaufaniu i nie można od tak sobie jej dodrukować. I z tego powodu wszedł w życie alternatywny pieniądz, stanowiący bony kas pożyczkowych. W niemieckim Darlehenskassenscheine. Bony te zaczęły stanowić alternatywny pieniądz, gdyż władze prawnie wymogły, aby bony te były akceptowane w obrocie handlowym. Zgodnie z planem po wojnie miały zostać wymienione na marki. Łączna podaż pieniądza, czyli wartość wszystkich pieniędzy w obiegu, zwiększyła się 4-krotnie w trakcie trwania Wielkiej Wojny. Mimo zwiększenia samej podaży przez emisję wspomnianych bonów, to w grę wchodziły jeszcze kredyty, do których brania zmuszony był nie tylko rząd centralny, ale i samorządy, które przez ograniczone wpływy z podatku i zwiększone wydatki nie były już w stanie realizować swoich podstawowych zadań i zobowiązań. Gospodarka Niemiec w pewnym momencie wojny nie była w stanie dotrzymać kroku gospodarkom zachodnim, a dalej było tylko gorzej. W ostatnim roku wojny Niemcy stały się na tyle niewydolne, że nie były już w stanie skutecznie prowadzić nawet działań wojennych. Skutkowało to wybuchem wewnętrznej rewolucji, w ramach której marynarze rozczarowani postępowaniem rządu i obywatele o lewicowych poglądach połączyli siły celem zakończenia wojny i pozbawienia władzy cesarza. Mieli już dość bezsensownej wojny, która według nich była już przegrana, a niedługo później Niemcy podpisały zawieszenie broni, tak naprawdę kończące Wielką Wojnę. Zanim jednak przejdę do głównego tematu odcinka, który przez hiperinflację będzie opierał się głównie na problemach walutowych, to omówię, czym jest pieniądz, czym jest waluta i jakie mechanizmy kreują ich wartość. Przed Wielką Wojną najważniejsze gospodarki zabezpieczały swoją walutę złotem i w nim odzwierciedlały jej wartość. Oznaczało to, że banki centralne posiadały fizyczne zasoby złota i gwarantowały wymianę emitowanej przez siebie waluty na złoto.
a każdy obywatel mógł zanieść na przykład markę do banku i wymienić ją po ustalonym kursie na prawdziwe złoto. To tak, jakbyście dziś mogli pójść do oddziału Narodowego Banku Polskiego, wyłożyć na ladę złotówkę i otrzymać na przykład jakieś 0,0001 grama czystego złota, które potem w każdej chwili moglibyście wymienić z powrotem na złotówkę. Sytuacja walutowa zmieniła się w trakcie Wielkiej Wojny, kiedy to koszty prowadzenia działań zbrojnych przekroczyły możliwości finansowe rządów. Z tego powodu, tak jak wspominałem, konieczne było zwiększanie podaży istniejącej waluty lub wydrukowanie całkowicie nowego pieniądza. Już w pierwszych dniach wojny obywatele zdawali sobie sprawę, że waluta nie utrzyma swojej wartości, więc udali się masowo do banków celem wymiany marek na fizyczne złoto. Jednak bardzo szybko większość rządów ograniczyło, a potem całkowicie zawiesiło wymianę waluty na złoto. Problemy gospodarcze Niemiec w latach 20. wynikały z powojennych problemów gospodarczych i jednocześnie z problemów walutowych. Teraz wyjaśnię, czym się różni waluta od pieniądza. Wiem, że to może się wydawać absurdalne, ale ta różnica będzie potem kluczowa w zrozumieniu skrajnie absurdalnych problemów i rozwiązań w Republice Weimarskiej. Teraz opowiem o walucie, której wartość jest sztywno odzwierciedlona w złocie. Taki sposób kształtowania wartości i podaży waluty jest już reliktem przeszłości, raczej niepamiętanym przez opinię publiczną. Wpływ na porzucenie tego rodzaju zabezpieczenia waluty miały dwie wojny światowe i ogromne wydatki, jakie kraje w niej uczestniczące musiały ponieść. Wartość waluty odzwierciedlonej w złocie można uznać za stałą. Dlaczego? Bo ilość pieniędzy na rynku, czyli całkowita ilość pieniądza w obiegu, była zależna od ilości złota posiadanej przez państwo. Zupełnie przykładowo właśnie tworzę sobie nowego złotego i odzwierciedlam go w złocie. Mam 1000 ton złota, a postanawiam, że 1 polski złoty będzie wymienialny na 0,01 grama czystego złota. Ustawowo wskazuje, że rezerwy złota muszą stanowić minimum 50% emitowanych banknotów. Pozwoliłoby to na utrzymanie w obiegu 200 miliardów złotych. Dodrukować pieniędzy mogę tylko wtedy, jak zwiększę ilość złota w rezerwach, a jak rezerwy mi się zmniejszą, to muszę odpowiednią ilość złotych z rynku zdjąć. Wtedy to wartość nie była wyliczana dla samej waluty, ale dla wartości złota, którą można było za nią dostać. Wartość złota rozwiewała wątpliwości spekulacyjne. Można było nie ufać rządowi i gospodarce, ale skoro walutę można było wymienić na fizyczne złoto, które bezpiecznie leży w rezerwach, to jakie są podstawy do obaw? A jak wyglądał handel międzynarodowy? Wymienialność walut na złoto w kontekście rynków międzynarodowych oznaczała, że na przykład jeśli ktoś we Francji wytworzył jakiś produkt i sprzedał go za granicę, przykładowo do Anglii, a Anglik zapłacił temu Francuzowi w angielskich funtach, to Francuz mógł udać się we Francji do banku centralnego lub banków prywatnych, które oferowały takie usługi, i wymienić te funty, które otrzymał od Anglika, na złoto, a potem wymienić to złoto na dowolną walutę odzwierciedloną w złocie. Oznaczało to stabilność handlu międzynarodowego. Nie istniały wahania cen wynikające ze zmiennych kursów walut i spekulacji na rynku walutowym. W pewnym sensie płacono złotem i jego wartością, a właściwie to papierkami, które były zobowiązaniem do wymiany na złoto. Stąd wynikało właśnie zaufanie do walut. Przechodząc do wyceny waluty, to sztywna wycena nie oznaczała braku inflacji, deflacji czy zmiany cen. Sam mechanizm możliwości zmiany cen wydaje się naturalny. Istnieją proste czynniki wpływające na cenę niektórych produktów i usług, które są naturalne i nie wynikają z kondycji waluty. Przykładem pozytywnym może być na przykład nowa technologia lub usprawnienie produkcji, co wpływa finalnie na mniejszy koszt produkcji, lub po prostu zwykła konkurencja na rynku, która może wpłynąć na obniżenie cen.
Przykładem negatywnym natomiast mogą być warunki atmosferyczne, jak na przykład susza, która zmniejsza płody rolne. Mniejsze płody rolne przy stałym popycie na produkty rolne oczywiście będą skutkowały wzrostem cen produktów. Teraz przejdę do samoregulacji rynków, bo bardzo mocno upraszczając, to międzynarodowe rynki walutowe regulowały się same. Jak to wyglądało? Omówię to na przykładzie z grafiką, tak więc jeśli tylko słuchacie, to polecam spojrzeć na ekran. Wykorzystam dwa przykładowe państwa, Francję i Niemcy, używając jedynie przykładowych danych dotyczących waluty i złota, aby łatwiej było zrozumieć mechanizm. We Francji walutą był frank, a w Niemczech marka. Przyjmijmy, że mają taką samą podaż pieniądza, czyli w obu tych krajach w obiegu jest równo 200 miliardów marek i franków, a w rezerwach banki centralne tych państw mają też równo po 1000 ton złota. Marka i frank mają wymienialność, załóżmy 0,01 gram złota za jedną jednostkę waluty. Tak więc rezerwy złota stanowią w obu krajach 50% wartości waluty. Tak więc kursy tych walut są dokładnie takie same. Państwa te oczywiście ze sobą handlują. Przykładowo Niemcy wydają na produkty, technologie lub usługi we Francji 10 miliardów marek, a Francuzi w Niemczech 5 miliardów marek. Skoro te waluty mają taką samą wartość, to bilans handlowy był dla Niemiec niekorzystny i wyniósł minus 5 miliardów marek, które ubyły z gospodarki. Tak więc francuskie firmy po handlu w danym roku mają 10 miliardów marek, które zostawili kupujący z Niemiec. Mechanizm wyglądał tak, że zanosili tę gotówkę do banku, który albo wymieniał te marki na złoto, albo na franki po ustalonym kursie wymiany. Ostatecznie te 10 miliardów marek różnymi drogami trafiało do francuskiego banku centralnego. Analogiczny proces dział się też w Niemczech. Franki za zakupione produkty i usługi również trafiały do banku centralnego. Jednak dla tego przykładu było to 5 miliardów franków. Potem modelowo banki centralne się ze sobą zgadywały i wymieniały się gotówką. Niemiecki bank centralny przekazał francuskiemu 5 miliardów franków w zamian za 5 miliardów marek. W ramach pozostałych we francuskim banku centralnym 5 miliardów marek nie było już waluty do wymiany, więc niemiecki bank centralny musiał spłacić resztę w złocie. W pewnym sensie francuski bank centralny udał się jako klient do niemieckiego banku centralnego, który przychodzi wymienić gotówkę na złoto, ale kwota wymiany była trochę większa. 5 miliardów marek z 200 miliardów łącznej podaży pieniądza to 2,5%. Zasoby złota zmaleją jednak o 5%, gdyż waluta jest odzwierciedlona w złocie w 50%. A jeśli ktoś przychodzi wymienić walutę na złoto, to nie można oddać mu po prostu 50% wartości, tylko 100%. Z tego powodu trzeba było oddać 50 ton złota, czyli łączne rezerwy będą stanowiły 950 ton. Skoro zgodnie z prawem waluta ma być w 50% zabezpieczona złotem, to o te 10 miliardów trzeba zmniejszyć podaż pieniądza. Tak więc te pieniądze niemiecki bank centralny musi zdjąć z rynku i z 200 miliardów na rynku zostanie 190 miliardów marek. Zmniejszona podaż pieniądza oczywiście oznacza ograniczenie ilości pieniędzy na rynku, a co za tym idzie, najczęściej również ograniczenie kredytów. Łącznie skutkuje to zjawiskiem ograniczenia dostępu do pieniądza, co skutkuje zmniejszeniem popytu na rynku. Dzieje się to bezpośrednio, jeśli przykładowe gospodarstwo domowe nie weźmie pożyczki na konsumpcję, lub pośrednio, kiedy przykładowo zmniejszona podaż pieniądza skutkuje ograniczeniem wydatków na zbrojenia, przez co etaty są redukowane lub ludzie zwalniani,
a ci przez to mają mniej pieniędzy na produkty i usługi. Zmniejszenie popytu przy takiej samej produkcji skutkuje obniżeniem cen na rynku. Obniżenie cen oczywiście też wpływa na bilans handlowy. Jeśli ceny spadają, to rośnie popyt zagraniczny na krajowe produkty i usługi, gdyż przedsiębiorcy z zagranicy widzą, że u sąsiada jest taniej. Kontynuując przykład, Francuzi po prostu zaczynają kupować więcej w Niemczech, bo jest taniej, a to wpływa na poprawę bilansu handlowego i sprawia, że staje się dodatni. Mechanizm w drugą stronę działa tak samo. Więcej pieniędzy zostaje w Niemczech, które po wymianie walut dalej zostają z nadwyżką francuskiej waluty. Niemiecki bank centralny wymienia nadwyżkę tej waluty na złoto, które transferuje do swoich rezerw i zwiększa podaż pieniądza. Zwiększona podaż pieniądza może zostać wykorzystana w różny sposób, ale niezależnie czy pójdzie na zbrojenia czy kredyty, to wiąże się z obrotem pieniądza na rynku. Pieniądze te albo pójdą na pensje w celu wytworzenia czegoś, albo bezpośrednio na konsumpcję. Ale wszystko to wiąże się z wydatkami na produkty i usługi, co przy niezmienionej produkcji skutkuje zwiększeniem cen. Inflacja oczywiście wpływa na bilans handlowy, gdyż jeśli ceny rosną, to spada popyt podmiotów zagranicznych na produkty i usługi. Po prostu szukają ich taniej w innych krajach. Z tego powodu po wzroście cen eksport maleje, a import rośnie, bo obywatele mają więcej pieniędzy, a za granicą jest taniej niż w kraju. Tak więc bilans handlowy spada, a jak osiągnie wartość minusową, to bank centralny musi wypłacić innym krajom różnicę w złocie, co równa się zmniejszeniu rezerw złota, a utrzymanie wskazanego procenta zabezpieczenia wartości waluty w złocie skutkuje zmniejszeniem podaży pieniądza. Zapewniało to stałość i nieznaczne wahania cen na rynku. Gospodarki rozwijały się w tamtym okresie bardziej organicznie i kluczowe znaczenie miało ciągłe zwiększanie produkcji i inwestycje przy utrzymywaniu lub obniżaniu ceny. Tak więc istniała opcja braku lub znaczącego ograniczenia inflacji, ale książkowo, modelowo, tak to właśnie wyglądało. Odchodząc już od przykładu, standard złota zapewniał też bezpieczeństwo i uniemożliwiał politykom mieszanie się do polityki monetarnej, czyli tej dotyczącej waluty i jej podaży. Jedyne, czym politycy mogli wpłynąć na gospodarkę, to polityka fiskalna, czyli w skrócie podatki. Kij ma jednak dwa końce. W czasach pokoju waluta odzwierciedlona w złocie chroniła sama siebie przed słabymi ministrami skarbu, nie znającymi się na gospodarce i walucie, gdyż prawo i mechanizmy uniemożliwiały podjęcie błędnej decyzji. Rezygnacja z wymienialności na złoto mogła skutkować ogromną inflacją, a dodruk pieniądza przy utrzymaniu tych samych rezerw złota mógł skutkować paniką i atakiem obywateli na banki, aby jak najszybciej wymienić walutę na złoto. Właśnie dlatego unikano jakichkolwiek ingerencji w walutę. Z drugiej strony, w czasach pokoju waluta odzwierciedlona w złocie blokowała rozwój polityki monetarnej przez kompetentnych polityków. Dobre decyzje monetarne i fiskalne wspólnie mogą i mogły wtedy znacząco wpływać na rozwój gospodarki, odpowiednio ją pobudzając podażą pieniądza w okresie stagnacji lub biorąc w cudzysłów ochładzania gospodarki zwiększaniem stóp procentowych, za czym idzie zwiększenie się oprocentowania kredytów celem zmniejszenia podaży pieniądza i ograniczenia inflacji. Zabezpieczenie w złocie było bardzo bezpieczne dla waluty, ale problem z utrzymaniem tej waluty pojawiał się w okresach dużych kryzysów i wojen, a więc dokładnie ten problem dotknął waluty w trakcie Wielkiej Wojny czy Wielkiego Kryzysu. Kiedy tylko kryzys wybuchał, obywatele momentalnie stawali w kolejkach do banków, aby wymienić walutę na złoto. Tak było przykładowo po wybuchu wojny w 1914 roku. Rządy radziły sobie w różny sposób, np. zamykając banki na kilka dni, stosując limity dziennych wymian i inne tego typu zabiegi, by potem finalnie wstrzymać wymienialność waluty na złoto. Wiele państw, m.in. Niemcy, wskazały, że jest to czasowe odejście od standardu złota i wrócą do niego po wojnie.
ale do wymiany nigdy nie wróciły. Państwa starały się też, aby złoto pozostawało w granicach państwa, tak więc kontrolowano transakcje międzynarodowe. Finalnie to jedynie Stany Zjednoczone utrzymały wymianę waluty na złoto, jednak znacznie te wymiany ograniczyły. Brak wymienialności wynikał oczywiście z tego, o czym wspomniałem wcześniej, czyli tak wysokich kosztów prowadzenia działań wojennych, że jedynym sposobem na finansowanie wojny był dodruk pieniądza, a przy niezmiennych zasobach złota nie było możliwości utrzymania tej wymienialności waluty na złoto. Teraz więc omówię walutę, którą znamy obecnie, czyli walutę bez sztywnego kursu i bez odzwierciedlenia w kruszcu. Odejście od wymiany waluty na złoto było naturalnym czynnikiem związanym z wojną. Konieczność dodruku pojawiła się właściwie od razu po rozpoczęciu działań wojennych. Z tego powodu zaczęto drukować nowy pieniądz. Jeśli chodzi o Niemcy, to jak wspomniałem, był to alternatywny pieniądz, którego akceptację na rynku wymuszono ustawowo. W okresie wojny oczywiście nie następuje normalna rynkowa wycena waluty, a w czasach pokoju kurs staje się płynny i wartość kształtuje zaufanie. Wiem, że to zaufanie brzmi absurdalnie, ale tak to już z walutą jest. Na wartość waluty składa się przede wszystkim zaufanie wobec gospodarki danego kraju, jego majątku i produkcji. Dodatkowo wpływ ma oczywiście skuteczność inwestycji, rozwój technologii i wszystkie inne aspekty mogące wpłynąć na zaufanie do waluty. Waluta bez zabezpieczenia w złocie umożliwia kontrolę rozwoju gospodarki przez politykę monetarną. Zwiększenie podaży pieniądza w mądry sposób mogło pobudzić gospodarkę. Przez inflację oszczędności były inwestowane, a skoro pieniądz był tani, to brano również kredyty inwestycyjne. Technicznie, jeśli pieniądze te były inwestowane w rozwój przemysłu, to kraj się rozwijał i trzeba było hamować gospodarkę tylko w sytuacji przesadnej inflacji, tworzenia się baniek spekulacyjnych i znacznego zwiększania się kredytowania wydatków konsumpcyjnych. Na tym już kończę swoje teoretyczne gadki i teraz przejdę już bezpośrednio do omówienia gospodarki Republiki Weimarskiej. Po zakończeniu I wojny światowej Niemcy naturalnie miały bardzo duże problemy wewnętrzne. W wyniku przegranej wojny nowo utworzona Republika Weimarska straciła część ludności, terytorium, zasobów mineralnych i infrastruktury, a potem finalnie dorzucono do tego ogromne reparacje. Co w pewnym sensie zabawne, rządzący naprawdę nie przewidywali, że tę wojnę mogą przegrać. Oczywista była wiara w zwycięstwo, bo po co walczyć, jeśli nie wierzy się w wygraną? W tym przypadku jednak problemem była struktura wydatków na wojnę. Niemcy jeszcze w trakcie wojny zdążyły wyliczyć reparacje, które nałożą na swoich wrogów, aby spłacić nimi swoje wysiłki wojenne i poniesione szkody. Z tego powodu kwestia wydatków na wojnę nie była czynnikiem, który mocno wpływałby na podejmowanie decyzji, czyli upraszczając, po prostu nie liczono się z kosztami wojny, bo wróg za nią zapłaci. W momencie, w którym Niemcy przegrały wojnę, wśród osób za nią odpowiedzialnych pojawił się szok i trudno im się dziwić. Nagle okazało się, że w sumie to zrujnowali swoją gospodarkę, nie licząc się z kosztami wojny, ale za to jeszcze w ten czy inny sposób sami spłacą wysiłki wojenne swoich wrogów. Państwa wygrane w Wielkiej Wojnie nie nałożyły jedynie pieniężnych reparacji. Niemcy miały oddać również dużą część floty handlowej i rybackiej, trzodę chlewną, wagony kolejowe, samochody ciężarowe, węgiel itd. Na początku jednak państwa te nie były w stanie się dogadać co do ogólnej kwoty reparacji i ich podziału, na co trzeba było poczekać kilka lat. Jak wspomniałem wcześniej, w trakcie wojny znacznie zwiększyło się zadłużenie. Wpłynęło to oczywiście na kondycję gospodarki po Wielkiej Wojnie. Kurs marki względem dolara spadł znacząco. Od 1914 do 1918 roku wartość marki względem dolara spadła o prawie 1200%. Państwo nie mogło wykorzystywać w pełni własnych i już mocno ograniczonych środków na pobudzenie gospodarki czy spłatę kredytów,
gdyż musieli spłacać już pierwsze raty jeszcze nieznanej ostatecznie kwoty reparacji. W narodzie panowało duże rozgoryczenie obecną sytuacją. Ze względu na ilościowe ograniczenie wojska, bardzo wielu kombatantów walczących w okresie I wojny światowej nagle stało się bezrobotnymi. Wewnętrzne problemy gospodarcze i spadek wartości waluty skutkowały znaczącym spadkiem produkcji. Z tego powodu rosła też presja wewnętrzna na politycznych decydentów, gdyż obywatele byli niezadowoleni i liczyli, że kolejne rządy w końcu sobie z tym poradzą. Nic jednak nie zwiastowało nagłego, ani nawet powolnego ożywienia. Powojenna produkcja stanowiła cień tej przedwojennej, co wpływało na rosnące bezrobocie. Rząd również miał ogromny deficyt, który musiał jakoś sfinansować, a mógł postąpić na dwa sposoby. Albo dodrukować pieniędzy i z dodruku zapełnić dziurę budżetową, co wiązałoby się z dalszą utratą zaufania do waluty i inflacją, albo podwyższeniem podatków, co oczywiście wpłynęłoby na niezadowolenie społeczne, spowolnienie gospodarki i dalszy wzrost ubóstwa. Finalnie postawiono na dodruk pieniądza. Sytuacja zaczęła się komplikować w 1921 roku, a w 1923 osiągnęła naprawdę apogeum absurdu. Do 1921 roku wciąż trwały rozmowy, które w pewnym sensie stanowiły negocjacje finalnej wysokości reparacji, gdyż wciąż nie ustalono ich ostatecznej kwoty. Wiadomo jednak było, że płatność będzie miała nastąpić w tzw. złotych markach. Złota marka równała się ilości złota potrzebnej do wymiany na jedną markę według kursu z 1914 roku sprzed rozpoczęcia wojny. Niemcy, nie znając finalnej kwoty, starały się wpływać na te negocjacje, wskazując, że nie będą w stanie spłacić tak wysokich reparacji ze względu na problemy gospodarcze i straty wojenne uprzemysłowionych terytoriów. Jednym z przykładów było wskazywanie, że możliwości gospodarki niemieckiej są ograniczone ze względu na utratę uprzemysłowionych terenów na rzecz Polski i kraje te powinny rozważyć albo zmniejszenie reparacji, albo zwrot tych terytoriów, a przynajmniej ich uprzemysłowionych części. Państwa, które wygrały wojnę, postanowiły, że prędzej czy później jednak dojdą do porozumienia, a Niemcy wcale nie muszą czekać z płatnością. Tak więc narzucili pierwszą ratę w wysokości 20 miliardów złotych marek, a pozostała część reparacji miała być zrealizowana później, jak już się w tej sprawie dogadają. Dopiero w styczniu 1921 roku przedstawiono pierwotną propozycję całkowitej kwoty reparacji, stanowiącej 220 miliardów złotych marek i 12% rocznie zysku z handlu międzynarodowego. Te dane są najczęściej podawane bez kontekstu, więc tak naprawdę na tamte warunki były to absurdalnie ogromne środki. Wystarczy porównać to z niemieckim PKB z 1914 roku, które szacunkowo wynosiło między 50 a 60 miliardów złotych marek. Szacunkowo dlatego, gdyż wtedy nie mierzono produktu krajowego brutto. To była kwota stanowiąca łączną kwotę 4 lat całkowitej produkcji gospodarki niemieckiej sprzed wojny. Porównując to z dzisiejszą Polską, to nasze PKB w 2024 roku wynosiło 3 biliony 641,2 miliarda złotych. A więc mnożąc to razy 4, reparacje wynosiłyby 14 bilionów 564 miliardy 800 milionów złotych. Myślę, że ten przykład bezpośrednio wyczerpuje absurd pierwotnych kwot reparacji, które często są podawane na lekcjach historii bez żadnego kontekstu i przeliczania wartości tamtejszej waluty, a nie wziąłem jeszcze pod uwagę 12% podatku od zysku z handlu zagranicznego. Niemcy oczywiście nie mogły zaakceptować tak wysokiej kwoty i próbowały negocjować wszystkimi możliwymi sposobami, o czym wspomniałem wcześniej. Strony nie były w stanie dojść do porozumienia, bo przecież niemiecki rząd nie podpisze na siebie wyroku zadłużenia 400% rocznej produkcji i gospodarki.
Niespecjalnie jednak liczono się z odmową i w marcu 1921 roku Belgia i Francja zajęły kilka niemieckich miast, zmuszając rząd do zmiany nastawienia w negocjacjach. W kwietniu 1921 roku, jako gest dobrej woli, złożono Niemcom kolejną ofertę, opiewającą na 132 miliardy złotych marek i 25% zysku rocznie z handlu zagranicznego. Mimo obniżenia kwoty względem pierwotnej propozycji, to dalej była kwota niełatwa do przyjęcia. Jeden rząd rozpadł się w trakcie wewnętrznych rozmów o przyjęciu tej propozycji, a kolejny już się zgodził, jednak nie zaprzestał rozmów i prób lobbowania za zmniejszeniem ostatecznej kwoty. Spłaty dotychczasowych reparacji trzeba było jakoś finansować, a rząd nie zrobił tego podwyżką podatków, tylko dodrukiem pieniądza. Od 1918 roku Niemcy zaczęły przechodzić z wysokiej inflacji do galopującej inflacji w 1922 roku. Jeśli od dnia rozpoczęcia I wojny światowej do grudnia 1919 roku wartość marki względem dolara spadła prawie 1200%, a więc 12-krotnie, to między grudniem 1919 roku a grudniem 1922 roku o 14 894%, czyli prawie 149 razy. Łącząc te dane, to od wybuchu wojny do końca 1922 roku wartość marki względem dolara spadła o 175 000%. Przed wojną 1 dolar kosztował 4 marki, a w grudniu 1919 roku 47 marek, a w grudniu 1922 roku 7000 marek. Taka inflacja, to oczywiście patologia, ale patologia ta przy niskich podatkach w wyjątkowych sytuacjach może skutkować rozwojem gospodarki. Patologicznym, ale wciąż rozwojem. W Niemczech skutkowało to przejściem do bardzo niskiego bezrobocia, ale i bardzo wysokim popytem i całkowitym wyzerowaniem oszczędności, gdyż bardzo szybko traciły one na wartości. Przemysł się rozwijał, ale waluta była całkowicie zniszczona. Jak to wyglądało? Nikt nie zatrzymywał podaży waluty. Przy tak ogromnej inflacji pieniądze były właściwie darmowe. Opłacało się brać kredyty, gdyż były oprocentowane niżej niż inflacja. Tak więc zakup za pożyczone pieniądze produktów sprawiał, że można było na nich zarobić. Jeszcze w 1922 roku udzielano pożyczek przy stałym kilkuprocentowym oprocentowaniu. W pewnym momencie jednak gospodarka zaczęła mieć problemy. Reparacje musiały być spłacane w złocie, a nikt już nie chciał sprzedawać Republice Weimarskiej złota za marki, gdyż inflacja i brak zaufania do waluty były już nie do odratowania. Sytuacja na rynku podaży pieniądza była skrajnie absurdalna, więc posłużę się absurdalnym przykładem. Wyobraźcie sobie, że jakiś przeciętny Hans w 1922 roku bierze kredyt w wysokości 200 000 marek na zakup przykładowego radia importowanego z USA i kupuje je w grudniu 1922 roku. Rok później, w grudniu 1923 roku, to radio kosztowało prawie 120 bilionów marek, czyli nastąpił wzrost ceny o, uwaga, 59 miliardów 999 milionów 999 900%. W Polsce masło kosztuje obecnie około 9 zł, więc to tak, jakby cena tego masła w rok skoczyła z 9 zł do 5 miliardów 399 milionów 999 991 zł. Za jedną kostkę. Pożyczkodawcy powinni zakładać inflację w oprocentowaniu kredytu, ale nikt nie spodziewał się aż tak wysokiego wzrostu inflacji. Dopiero w 1923 roku banki zaczęły chronić system kredytowy przed hiperinflacją, wprowadzając zmienne oprocentowanie lub uzależniając oprocentowanie od wzrostu cen żywności lub złota, ale w 1922 roku jeszcze pożyczały pieniądze na stałym oprocentowaniu. Żeby wszystko było jasne,
To, że wartość radia wzrosła z 200 000 marek do 120 bilionów marek w rok, oczywiście nie oznaczało, że ten przysłowiowy Hans nagle stał się jednym z najbogatszych ludzi w Niemczech. Mimo że znacznie zmieniła się nominalna ilość pieniędzy, jakie mógł otrzymać za to radio, to ich siła nabywcza pozostała podobna i w grudniu 1923 roku za 120 bilionów marek można było kupić podobną, a nawet mniejszą ilość produktów i usług co za 200 000 marek w grudniu 1922 roku. W tym przypadku wzbogacenie się Hansa nastąpiło poprzez wzięcie kredytu. Pensje rosły wraz z inflacją, a jak wspomniałem wcześniej, oprocentowanie za tą inflacją nie nadążało. W takiej sytuacji dniówki powiększane o inflację rosły robotnikowi szybciej niż raty kredytu i odsetki. Hipotetycznie, przy wynagrodzeniach z grudnia 1922 roku, ten przykładowy Hans musiałby na takie radio odkładać całą pensję przez 50 tygodni, gdyby zarabiał na przykład 4000 marek tygodniowo i to przy braku inflacji i braku wzrostu wynagrodzeń. Inflacja nie pozwalała na odkładanie pieniędzy. Hans postanowił jednak wziąć kredyt na 2 lata na kwotę 200 000 marek z oprocentowaniem stałym w wysokości 10%. W pierwszym miesiącu spłaty rata stanowiła ponad 2 tygodniówki, trochę ponad 9000 marek, czyli było to trochę ponad 50% miesięcznego wynagrodzenia. Na przełomie kwietnia i maja 1923 roku tygodniówka Hansa mogła już stanowić 50 000 marek, a rata dalej wynosiła trochę ponad 9000 marek miesięcznie. W lato 1923 roku Hans mógł zarabiać już miliony marek tygodniowo i spłacić cały kredyt zupełnie nie odczuwając tego w swoim miesięcznym budżecie. Jak wspomniałem, przykład Hansa i radia jest absurdalny, ale to był najprostszy sposób, aby przedstawić mechanizm obsługi kredytu w okresie hiperinflacji. Sytuacja w gospodarce nie była jednak tak kolorowa, a kwestia omawianego kredytu, takie zdarzenia to były tylko wyjątki. Pozostałe aspekty inflacji prowadziły społeczeństwo w skrajne ubóstwo. Inflacja zaczęła galopować w takim stopniu, że liczyło się już ją nie w ujęciu rocznym, czy kwartalnym, czy miesięcznym, tylko dziennym lub nawet godzinnym. Ceny niektórych produktów i usług w ciągu kilku godzin potrafiły się podwoić. W książce Richarda Evansa pod tytułem Nadejście III Rzeszy autor opisywał pamiętniki osób z tamtych czasów i zdarzały się nawet sytuacje, w których wchodziło się do kawiarni lub restauracji i zamawiało się kawę po cenie wskazanej w menu, a kwota do zapłaty po godzinie 2 spędzonych w restauracji była już o kilkadziesiąt procent większa. Życie w takim systemie stawało się uciążliwe. Po otrzymaniu wynagrodzenia ze wspomnianych wcześniej powodów trzeba było wydać wszystkie pieniądze jak najszybciej, a potem przetrwać do kolejnej wypłaty. Z tego powodu właściwie każde gospodarstwo domowe po pensji od razu dokonywało wszystkich wydatków, kupowało żywność z długim terminem przydatności, a po 24 godzinach wszystko, co z pensji zostało, właściwie traciło swoją wartość. Kluczowym problemem w 1923 roku stało się ciągłe zwiększanie kosztów podstawowych produktów, głównie żywnościowych. Wydatki na żywność stanowiły już 90% całkowitego budżetu domowego. Pensje nie nadążały za inflacją. Ludzie zaczęli wyprzedawać swój majątek w celu zakupienia żywności. Sklepy spożywcze nauczyły się działalności w ramach tak wysokiej inflacji. Magazynowali duże ilości towaru i dostosowywali ceny tak, żeby nie stracić. Pojawiało się też dużo obwoźnych sklepów rozstawiających się przed końcem zmiany w fabrykach, by bardzo szybko można było upłynnić swoją pensję i wymienić ją na towary. Naturalnie rosło niezadowolenie społeczne. Zwiększyła się przestępczość i ilość kradzieży. Niemcy nie byli w stanie egzystować w trakcie głodu i zaczęli wychodzić już na ulicę. Życie przeciętnego gospodarstwa domowego zaczęło polegać już tylko na przeżyciu i to w nie najlepszych warunkach.
Był to etap ogromnego regresu. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i władze lokalne przestały sobie radzić ze swoimi podstawowymi działaniami i zobowiązaniami. Irytacja tak naprawdę bardzo mocno rosła wraz z problemami przeciętnych gospodarstw domowych, gdyż dotyczyły znacznej większości ludzi. I przykładowo nawet opóźnienie wypłat o 1 dzień albo nawet o kilka godzin było tak naprawdę brakiem płatności, gdyż dniówka nie miała już żadnej wartości. Małe z pozoru problemy przy takiej inflacji skutkowały poważnymi konsekwencjami. Koniec lata 1923 roku nie zwiastował poprawy, gdyż zaczęły bankrutować jednostki samorządu terytorialnego. Przez inflację podatki właściwie nie istniały, gdyż od momentu wskazania podstawy opodatkowania do momentu zebrania tego podatku i próby wydania tych pieniędzy, te stawały się już całkowicie bezwartościowe. Chaos w systemie walutowym również wpływał na rynek bankowy, który nie udzielał już kredytów tak łatwo i z tego powodu nie było pieniędzy m.in. na pensje dla pracowników, zasilanie linii tramwajowych i tym podobne. Tak więc po prostu jednostki samorządu terytorialnego przestały realizować swoje zadania i zobowiązania. Dzienna inflacja w pewnym momencie stała się już tak wysoka, że nawet rząd nie był w stanie nadążyć z drukowaniem banknotów, mimo drukowania nominałów np. o wartości 10 milionów marek, zadrukowując tylko jedną stronę banknotu dla oszczędności. Brak był też odpowiedniej ilości gotówki, co uniemożliwiało wypłatę wynagrodzeń, a z tego powodu gospodarstwa domowe nie posiadały odpowiednich środków do zapewnienia podstawowych potrzeb tego gospodarstwa domowego. W pewnym momencie problemy z gotówką zaczęły skutkować też brakiem podstawowych produktów w sklepach. Już nie było możliwości zakupu i sprzedaży np. produktów żywnościowych, a ich sprzedaż wiązała się ze stratą, gdyż godzinę po takiej transakcji już kwota, za którą produkt został sprzedany, nie pozwalała na ponowny zakup zaopatrzenia. Z tych powodów waluta praktycznie całkowicie przestała funkcjonować, a jej rolę zaczął przejmować barter, czyli bezpośrednia wymiana przedmiotów niebędących walutą. System barterowy pozwalał na uczestniczenie w nim tylko producentów, np. żywności, i osoby posiadające majątek, a w nim wartościowe rzeczy, które można było wymienić. Barter jako system konieczny przy niewydolności waluty wykluczał całkowicie osoby nieposiadające cennych lub pożądanych przez rynek przedmiotów na wymianę. Z tego powodu powszechnym zjawiskiem stała się kradzież. W pewnym momencie siła nabywcza wynagrodzeń robotników stała się już tak mała, że nie gwarantowała nawet przeżycia na warunkach minimum socjalnego. Na rynku następowały już sytuacje, w których robotnicy kradli towar, jednocześnie uważając to za uczciwe, po prostu za odbieranie swojego wynagrodzenia. Według nich właśnie odbierali sobie te różnice w sile nabywczej wynagrodzeń, aby zapewnić sobie byt. Kradzieże nie dotyczyły oczywiście tylko robotników, ale ogółu społeczeństwa. Temat wynagrodzeń jest bardzo ciekawy i zmieniał się na przestrzeni kolejnych miesięcy w 1923 roku. Jak wspomniałem wcześniej, pracodawcy i pracownicy negocjowali wynagrodzenia i ustalali wzrosty wynagrodzeń względem inflacji. W społeczeństwie nastąpił właściwie pełny poziom indeksacji i szanuje się, że wynosił 84% całkowitej siły roboczej w rolnictwie, przemyśle i handlu. Przed 1921 rokiem podpisywało się roczne kontrakty i negocjowano rocznie klauzule płacowe. Robiono to grupowo dla wszystkich, np. pracowników danego zakładu. Od 1921 roku te okresy zaczęły się skracać, najpierw do półrocznych, a pod koniec 1921 roku już nawet do jednomiesięcznych. W latach 1922 i 1923 doszło już do sytuacji absurdalnych, czyli nie tylko wypłacano wynagrodzenie tylko w ramach dniówek, ale zaczęto nawet negocjować kwotę dniówki w dzień wypłaty. W najgorszym okresie inflacji negocjowano dniówki już po zakończeniu zmiany. Przed 1920 rokiem nie tworzono oficjalnych wskaźników wzrostów cen produktów i usług lub wskaźników kosztów życia.
Nie oznacza to jednak, że nie zajmowały się tym prywatne podmioty. Im większa była inflacja, tym więcej prywatnych podmiotów zaczęło się tym zajmować. W pewnym momencie nawet związki zawodowe tworzyły swoje wskaźniki do negocjacji wynagrodzeń. Na tym polu powstawały jednak spory, bo metodyka analizy wzrostu kosztów była różna i nie wszystkie wskaźniki były powszechnie akceptowalne. Użycie tych wskaźników w celu utrzymania siły nabywczej płac stało się powszechne dopiero w kolejnych latach po ulepszeniach i uodpornieniach wskaźnika na incydentalne wzrosty lub spadki cen niektórych produktów i usług, od których wskaźnik ten był uzależniony. Ze względu na problemy z możliwościami nabywczymi, pracodawcy często zaczęli dodawać inne benefity i oprócz młodego i dynamicznego zespołu dodawano programy kontroli czynszów, subsydia żywnościowe, dodatki i zasiłki rodzinne. Jedynym sektorem, gdzie indeksacja cen i wynagrodzeń była prosta i od razu stała się skuteczna, to rolnictwo. Wynagrodzenia były odzwierciedlone w cenie produktów rolnych, przy których produkcji wykonywano pracę. Wielu pracodawców oferowało wynagrodzenia w barterze. Wyglądało to tak, że jeśli strony umówiły się na przykład, że dniówka ma wynosić 15 kg ziemniaków, to po zakończeniu pracy można było odebrać pieniądze lub fizycznie te 15 kg ziemniaków. Wszystkie te wskaźniki i waloryzacje jednak przestały funkcjonować w połowie 1923 roku, kiedy, tak jak wspominałem, inflację zaczęto już liczyć nie w dniach, a w godzinach. W grę musiało wkroczyć państwo, a dokładnie Ministerstwo Pracy. Zaproponowano system płatności wynagrodzeń odzwierciedlonych w cenie złota. Przedsiębiorcy i pracownicy dogadali się na kontrakty okresowe trwające między 8 a 12 tygodni, w ramach których strony tak naprawdę dogadywały się co do ilości złota należnego za dniówkę, a potem codziennie przeliczano ilość marek potrzebnych do zakupu tej wskazanej w kontrakcie ilości złota. Państwo pomagało na rynku pracy, ale na przełomie 22 i 23 roku samo zbankrutowało, gdyż nie było w stanie realizować swoich zobowiązań. Ta ogromna inflacja i obciążenie reparacjami sprawiło, że środki posiadane przez rząd centralny znikały natychmiastowo. Zubożenie społeczeństwa tylko dolewało oliwy do ognia, gdyż wpływy z miesiąca na miesiąc nie tylko spadały, ale jeszcze zanim trafiły do rządu od podatnika, to całkowicie traciły swoją wartość. Przez brak realizacji zobowiązań reparacyjnych, Belgowie i Francuzi w styczniu 1923 roku rozpoczęli okupację Zagłębia Rury, a był to najbardziej uprzemysłowiony region Niemiec, z dużym znaczeniem surowcowym i produkcyjnym. Miejscowa ludność starała się utrudniać Francuzom i Belgom okupację, ale ci nie mieli zamiaru się wycofywać do momentu spłaty zobowiązań reparacyjnych, niezależnie od strajków. Strony te wraz z Niemcami usiadły ponownie do stołu i starały się dojść do porozumienia, jednak same rozmowy nie wpłynęły na okupację. Świat przyglądał się sytuacji w Niemczech z zaniepokojeniem. Sytuacja ta całkowicie uraziła dumę narodu, a ten nie akceptował tej sytuacji. Obywatele nie wyobrażali sobie tak przedmiotowego traktowania ze strony zachodnich krajów i nie byli w stanie przyjąć do wiadomości, że rząd nie jest w stanie nic z tym zrobić. Skutkowało to dużymi napięciami społecznymi, szczególnie w kontekście politycznym. Sytuacja ta wraz z problemami gospodarczymi skutkowała radykalizowaniem się poglądów obywateli. Poglądy te zaczynały być skrajne, a szczególnie skrajnie komunistyczne lub skrajnie nacjonalistyczne. Ugrupowania te posiadały swoje bojówki i próbowały walczyć o zdobycie władzy w kraju, walcząc między sobą i wywierając wpływ na rząd. W pewnym momencie sytuacja już wymknęła się spod kontroli i przykładowo komuniści pod koniec października 1923 roku dokonali powstania hamburskiego, w ramach którego zbrojnie próbowali przejąć władzę w Hamburgu i zmobilizować naród do ogólnokrajowego powstania. Jednak zarówno powstanie, jak i odezwa do narodu nie okazała się sukcesem. Z drugiej strony niedługo później, w listopadzie, nastąpił pucz monachijski, w ramach którego narodowi socjaliści z pewnym austriackim akwarelistą na czele próbowali przejąć władzę w Monachium.
To powstanie również zostało krwawo powstrzymane przez policję, a wspomniany akwarelista dostał 5 lat odsiadki. Kwestia ugrupowań politycznych, ich walk, a także całego aspektu rozwoju polityki w Republice Weimarskiej, w tym finansowania tych ugrupowań, jest bardzo ciekawa i planuję kiedyś na ten temat nagrać odcinek. Teraz jednak muszę wrócić do reparacji i gospodarki. Całkowite załamanie się waluty uniemożliwiało pracę gospodarki na pełnych obrotach, co również wiązało się z brakiem możliwości spłaty tych reparacji. W tym trudnym momencie do władzy doszedł Gustav Stresemann, przewodniczący niemieckiej partii ludowej. Był październik 1923 roku i trzeba było sobie poradzić z pikiem hiperinflacji. Jego pierwszym działaniem było rozpoczęcie rozmów z Francuzami w zakresie spłaty zobowiązań traktatowych i wycofania się ich z zagłębia rury. Nie była to jednak sprawa do rozwiązania na już, gdyż Niemcy dalej nie mieli działającej gospodarki. Niektóre samorządy i przedsiębiorstwa już w grudniu 1922 roku starały się radzić sobie samodzielnie, wydając weksele i obligacje zabezpieczone złotem lub różnymi towarami. W pewnym sensie następowały również emisje prywatnych pieniędzy odzwierciedlonych w produktach, a więc w wartości tych produktów. Nie były to stricte pieniądze, ale dla uproszczenia można tak założyć. W późniejszej części odcinka wyjaśnię dokładnie te zależności. Przykładowo w 1922 roku prywatny bank rentowy Żyta, Roggenrente Bank, wyemitował weksle zabezpieczone w cenie żyta. Emisja Oldenburga składała się z obligacji wycenionych w markach na równowartość 125 kg żyta i które miały być wykupione za 4 lata według równowartości 150 kg żyta. Żeby nie było wątpliwości, w dużym uproszczeniu obligacja to pożyczka, ale nie od banku, ale od chętnych. Jakieś przedsiębiorstwo może wyemitować obligacje z oprocentowaniem np. 5% rocznie na 5 lat i zobowiązać się do jej wykupu. Ci, którzy wykupią obligacje planowo, dostają włożoną kwotę plus zakładane odsetki, a przedsiębiorstwo zyskuje kapitał na inwestycje lub bieżące funkcjonowanie, które musi spłacić wykupując obligacje. Kupując te obligacje, dostawało się dokument potwierdzający jej posiadanie. Z tego powodu miał cechy pieniądza zabezpieczonego np. we wspomnianym życie. Ten banknot, a właściwie ten papierek, posiadał wartość tego żyta. Tak więc był chętnie przyjmowany na rynku przy płatnościach. Naturalnie było to takie zabezpieczenie wartości, jakby to żyto posiadać w piwnicy. Ten sam mechanizm dotyczył również innych emisji pieniądza, jednak zabezpieczenie było różne, np. złotem czy dolarami. Obligacje te były zabezpieczane czymkolwiek się da, byleby trzymały chociaż orientacyjną wartość na przestrzeni lat. Zabezpieczano je przykładowo pszenicą, węglem, cukrem, piwem, czy nawet energią elektryczną. Rząd wyciągnął z tego swoją lekcję i w końcu też przystąpił do emisji obligacji, których wartość była zabezpieczona w złocie lub w dolarze i mogła być traktowana jako środek płatniczy. Dokładnie jak te prywatne, o których wspomniałem wcześniej. Zakup obligacji wiązał się z wydawaniem papierka potwierdzającego posiadanie obligacji zabezpieczonej w dolarze lub w złocie. Tak więc miał stałą wartość i tym papierkiem można było handlować. Skoro to rząd, to oczywiście nie mogło być idealnie i popełnili dość ważny błąd, dając zbyt wysokie nominały. Opcje zakupu tych obligacji stanowiły wartość $1000, $5000. Więc oczywiście nie można było tym zapłacić w sklepie za artykuły spożywcze, gdyż nie było możliwości wydania reszty z tak wysokiego nominału. Obligacje te były często kupowane przez duże przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego, np. urzędy miasta,
które na podstawie tych obligacji drukowały swój własny pieniądz. Mechanizm był taki, że na przykład miasto kupowało obligacje o wartości $10,000 i na tej podstawie drukowało zastępcze pieniądze w mniejszych nominałach. Wydrukowane Notgeld, czyli pieniądze zastępcze, były zabezpieczone obligacjami posiadanymi przez miasto, które to rząd zabezpieczał dolarami. Co ważne, zabezpieczenie dolarami traktowano jak zabezpieczenie złotem, gdyż dolar był w stałej wymianie na złoto po ustalonym kursie. Co jednak zaskakujące, to rządzący nauczyli się na błędach i późniejsze emisje były już znacznie bardziej przyjazne zwykłym obywatelom i umożliwiały wykorzystanie w handlu, gdyż najmniejsze nominały wynosiły już 10 centów, a więc można było z nimi iść już po chleb lub po ziemniaki. Ogólne wartości obligacji znacząco rosły i wynosiły już setki milionów dolarów. Te obligacje zabezpieczone dolarem były jednocześnie nazywane Wertbeständiges, czyli pieniądze o stałej wartości. Jak można było podsumować sytuację na rynku walutowym? No, zrobię to jednym słowem – chaos. Szczerze mówiąc, to nikt nie ogarniał tego, co się dzieje i mówiąc brutalnie, rzeźbiono w gównie. Wstępnie nie było żadnego sensownego planu, który byłby realizowany i każdy radził sobie jak może. Przykładowo w połowie lipca 1922 roku rząd całkowicie zakazał emisji alternatywnych, prywatnych walut, ale zakaz zignorowano już pod koniec tego samego miesiąca, a rząd nie egzekwował jego przestrzegania. W połowie września już zniesiono ten zakaz i do tego momentu ponad 700 podmiotów wydało swój pieniądz lub obligacje, którymi można się było posługiwać jak pieniądze. Jasne było, że polityka gospodarcza i walutowa nie może trwać w takiej formie. Marka w obecnym wydaniu była już nie do uratowania, a sama denominacja usuwająca kolejne zera pomogłaby jedynie liczyć pieniądze przez kilka miesięcy, a potem wróciliby do starego poziomu. Konieczna była więc reforma z prawdziwego zdarzenia, gdyż obywatele odrzucili już markę i nie chcieli się nią posługiwać. Przypominało to grę na WF-ie w piłka parzy, przy czym zamiast piłki były marki. Wszyscy pozbywali się marki jak tylko szybko mogli i najgorsze, co można było z nią zrobić, to ją posiadać. Do takiej reformy z prawdziwego zdarzenia rozpoczęto już przygotowania w 1922 roku, kiedy Niemcy poinformowali, że nie są w stanie zrealizować swoich zobowiązań w ramach reparacji określonych na konferencji w Cannes. Później, tego samego roku, zaprosili do siebie znanych ekonomistów, aby ci doradzili, jak zreformować nowy system walutowy. Na to wezwanie pod koniec 1922 roku do Niemiec udało się kilku znanych profesorów, w tym znany dziś wszystkim studentom i wykładowcom teorii ekonomii John Maynard Keynes, z teorii zwanej keynesizmem. Profesorowie ci stworzyli raport, w ramach którego wskazali, że sytuacja gospodarcza Niemiec jest tak tragiczna, że niemożliwa jest szybka naprawa gospodarki z wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, którymi trzeba było się najpierw zająć. Najważniejszą kwestią było oczywiście stworzenie nowej waluty i ten zespół ekspertów dał kilka własnych propozycji po naprawie wspomnianych problemów wewnętrznych i zewnętrznych, ale nie będę ich dzisiaj omawiał, gdyż nie zostały one wykorzystane. Teraz przejdę do reformy walutowej. Tutaj widzowie bardzo was proszę o skupienie, bo jest to temat tak zawiły, że bardziej nadaje się na scenariusz tureckiego serialu niż na prawdziwe rozważania dotyczące waluty, która pierwotnie nawet nie była walutą. Nie oznacza to jednak, że nie będzie ciekawie, a absurdometr na pewno wyjdzie poza skalę. Szczerze mówiąc, to jest to temat na tyle skomplikowany, że polecam mocno uważać nawet na książki czy artykuły naukowe omawiające powstanie tego pieniądza, gdyż wielu twórców nie zgłębiło tematu i w swoich dziełach przesadnie upraszczają omawiane kwestie, na przykład nazywając rentmarkę walutą. Postaram się wam to wyjaśnić w jak najprostszy sposób na dzisiejszych przykładach.
Aby zabrać się w ogóle za dywagację nad walutą i pieniądzem, no to muszę wyjaśnić wam, czym się różni. Przykłady te będą absurdalne, tak jak wcześniej, ale pozwolą od razu zrozumieć różnicę. Definicje będą uproszczone i sprowadzone do tylko takiego zakresu, w jakim jest konieczny do dalszej części odcinka. Według tej uproszczonej definicji waluta to wskazany przez rząd oficjalny środek płatniczy, czyli taki, który ustawowo lub konstytucyjnie wskazany jest jako środek płatniczy w granicach danego kraju. Dodatkowo ten środek płatniczy musi być emitowany przez rząd i służyć jako środek rozliczeniowy, co oznacza, że ma określoną chociaż orientacyjnie wartość i jest ona powszechnie znana stroną wymiany. Oprócz powszechnie znanej wartości, ten środek płatniczy musi być też powszechnie akceptowalny. Oznacza to, że będzie można go wymienić np. na towary albo usługi, bo ludzie po prostu będą chcieli się nim posługiwać. Natomiast w uproszczonej definicji pieniądz to, tak jak waluta, środek rozliczeniowy, czyli ma tą określoną wartość i jest znana stroną wymiany, jest powszechnie akceptowalnym środkiem płatniczym, co oznacza, że można go wymienić na te towary lub usługi. Tak więc pieniądzem może być wszystko, co ma określoną powszechnie akceptowalną wartość i jest pożądane na rynku na tyle, aby ludzie chcieli się tym wymieniać. Prawdziwą powszechność nadaje jednak podzielność, trwałość, łatwość przechowywania, przenoszenia i wymiany. Przykładowo złoto nie jest powszechnie stosowanym pieniądzem, gdyż ciężko go podzielić, jeśli mamy dużą sztabkę. Jajka również można było traktować jak pieniądz, ale problemem jest trwałość, gdyż mogą się stłuc lub zepsuć. Właśnie z tego powodu wymyślono pieniądz w formie waluty, czyli środek, który będzie zabezpieczony i regulowany przez państwo, któremu obywatele ufają i który spełnia te kluczowe cechy, czyli podzielność, trwałość, łatwość przechowywania, przenoszenia i wymiany. Odpowiednio stworzony pieniądz może stać się podobny do waluty na tyle, że może być z nią mylony. Teraz podam absurdalny przykład bonów do jakiegoś z dużych, powszechnie znanych marketów, jak np. Biedronka czy Dino. Przypuśćmy, że dany sklep wypuszcza bony o różnych wartościach, np. złotówka, 5 złotych, 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000. Nie jest on oczywiście oficjalnym środkiem płatniczym i nie jest emitowany przez rząd, ale jednak jest środkiem rozliczeniowym, gdyż wartość bonu jest powszechnie znana i uznawana. Bon też rodzi zaufanie, gdyż został wyemitowany przez stabilny finansowo podmiot, w którego stabilność wierzy przynajmniej znaczna większość społeczeństwa. Zakres oferowanych produktów również sprawia, że bony te można wykorzystać, że może je wykorzystać właściwie każdy bez uszczerbku, gdyż poza bardzo nielicznymi wyjątkami każdy takie zakupy spożywcze robi. Wiara w wartość przeliczaną na potrzebny towar i stabilność podmiotu sprawia, że mamy do takiego bonu zaufanie. Jeśli znaleźlibyśmy się w sytuacji, w której potrzebujemy pieniędzy, mam wykonać jakąś usługę lub sprzedać produkt za 100 zł, ale kupujący nie miałby gotówki, tylko bon o wartości tych 100 zł, to sprzedaż lub wykonanie usługi niekoniecznie byłoby stratą, jeśli zakładalibyśmy, że ten bon wykorzystamy. Kluczową wadą takiego bonu jest miejscowe ograniczenie możliwości jego wykorzystania. Bony pozwalałyby na podstawową wymianę, ale nie było możliwości zapłaty nim np. w innym sklepie, przez co nie odzwierciedlałyby wartości środka płatniczego, z którego można skorzystać wszędzie. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy takie bony wypuszcza rząd i zobowiązuje wszystkich do powszechnego traktowania go jako środka płatniczego. Wtedy znika to ograniczenie. Taka sama sytuacja nastąpiła z pieniędzmi rządowymi, które będę teraz omawiał. Rząd wypuszczał obligacje zabezpieczone jakimś majątkiem, a w wartość tego majątku wierzył ogół społeczeństwa. Nie były to klasyczne obligacje, jakie znamy dziś. Nie kupowano obligacji w celu zarobku,
określonego procenta rocznie przez kilka lat. W latach 20. już stabilność wartości stanowiła zysk. Udziały w tej obligacji były drukowane jak banknoty w odpowiednich nominałach i pozwalały na swobodną wymianę handlową przy stałej wartości odzwierciedlonej zabezpieczeniem tych obligacji. Skoro wartość ta zaczęła być powszechnie akceptowana przez społeczeństwo, a forma i wartość tych udziałów była taka sama jak przy tradycyjnej walucie, to był to akceptowany powszechnie środek płatniczy. Spełniał wszystkie cechy pieniądza i część cech zarezerwowanych dla waluty, do którego brakowało tylko przedstawienia tego pieniądza jako oficjalny środek płatniczy. Zarówno papierowe udziały w obligacji, jak i bony do supermarketu mogą spełniać rolę pieniądza, czyli pozwalać na wymianę handlową. Rentmarka była znacznie bardziej podobna do waluty, gdyż rząd zapewnił jej zobowiązanie do wymiany handlowej, czyli idąc do sklepu i płacąc w rentmarkach, sprzedawca nie mógł odmówić takiej transakcji. Przygotowania do tej reformy rozpoczęto już na początku 1923 roku. Zabrał się za to pierwszy rząd kanclerza Gustafa Stresemana, w którym Rudolf Hilferding przejął tekę ministra finansów. Na stanowisku ministra żywności i rolnictwa został po poprzednim rządzie Hans Luther, a dodatkowo ministra finansów radami wspierał Karl Helfferich, który już wcześniej pracował nad planem wprowadzenia nowego stabilnego pieniądza, który zakładał użycie żyta jako zabezpieczenia obligacji. Tak więc wartość pieniądza byłaby skorelowana z ceną żyta. Nie ma co się jednak mocniej zagłębiać w żytnie zabezpieczenie pieniądza, gdyż finalnie ze względu na duże wahania cen tego zboża nie doszło do wprowadzenia tego zabezpieczenia. Rządy jednak zmieniały się jak rękawiczki i niewiele dni później już zaczął panować ruch w gabinetach. W wypadku pierwszego rządu Gustafa Stresemana wystarczyło koalicyjne nieporozumienie w sprawie jednej z ustaw, a dokładnie ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach, która dawała rządowi możliwość decydowania o różnych aspektach prawa i dowolnie kształtować przepisy, bez pytania o to parlamentu. Tak więc przykładowo, aby zmienić ustawową ilość godzin pracy z nadzwyczajnymi uprawnieniami, nie trzeba było głosowania parlamentu, wystarczyła decyzja rządu na podstawie tych specjalnych uprawnień przyznanych w ustawie. Pierwszy rząd Stresemana podał się do dymisji 3 października 1923 roku. Takich ustaw do 1923 było już kilka, więc nie było to niczym nowym, ale akurat tutaj koalicjanci nie potrafili się dogadać. Celem ustaw o pełnomocnictwach było przede wszystkim zażegnywanie kryzysów państwowych. Niektóre z tych pełnomocnictw tworzyły jednak problemy konstytucyjne, gdyż dawały możliwość decydowania o kwestiach opisanych w konstytucji w ten sposób, by zmienić przepisy na sprzeczne z konstytucją i jednocześnie nie zmieniać jej treści. W sytuacjach tak kryzysowych konstytucja zaczęła schodzić na drugi plan, ale na pierwszym planie dalej pozostał konflikt polityczny i walka o władzę, która opierała się o zgodność ustaw z konstytucją. Okazało się jednak, że po upadku pierwszego rządu Stresemann dalej miał największe poparcie u koalicji. Lecz, co oczywiste, nie było to pełne poparcie, po prostu nie było lepszego kandydata. Próbował on sformować nowy rząd i chciał, aby doświadczony bankier Hjalmar Schacht został ministrem finansów, ale wtedy media i politycy, którym ta kandydatura nie pasowała, przypomnieli sytuację z I wojny światowej. W trakcie okupacji Belgii Schacht pełnił funkcję urzędnika finansowego i upraszczając nadzorował budżet okupacyjny. Obywatele kraju okupowanego płacili podatki okupantowi, a ten pobierał rekwizycje, czyli przymusowo zabierał towary i korzystał z usług belgijskiej ludności potrzebnych do funkcjonowania gospodarki wojennej, a potem płacił im za to środkami z tych podatków w lokalnej walucie. Kontrolę nad budżetem okupacyjnym sprawował właśnie Schacht.
Przed wojną pracował on w Dresdna Banku i dziwnym zbiegiem okoliczności wpłacił wszystkie środki z budżetu okupacyjnego właśnie do tego banku, który potem obsługiwał wszystkie płatności, w tym przykładowo te za produkty rolne dla belgijskich rolników lub inne zabrane pod przymusem. Oczywiście oprócz możliwości korzystania i obracania tymi środkami, Dresdner Bank pobierał prowizję za wszystkie transakcje, tak więc zarabiał krocie na tych środkach. Nie było to nic strasznego, ale opinia publiczna uznała to za kolesiostwo i próbę dorobienia starych znajomych. Zaraz po nagłośnieniu tej sprawy uznano to działanie jako nadużycie władzy i Schacht został zwolniony. Z tego powodu konieczne było powołanie innego ministra finansów i tekę przejął Hans Luther, poprzedni minister żywności i rolnictwa, które to miejsce po nowym ministrze finansów obsadzone zostało przez Gerharda von Kanica, a Schacht był zmuszony doradzać rządowi z drugiego rzędu. Planem tego rządu była oczywiście kontynuacja swoich pomysłów. W ramach wspomnianej ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach nowy rząd Stresemana dostał uprawnienia do działania w celu opanowania hiperinflacji i ustabilizowania gospodarki. Kilka dni po przyjęciu ustawy, dnia 15 października 1923 roku, wydano rozporządzenie, na którego podstawie powstał Rentenbank. Był to tak naprawdę wstęp do stworzenia nowego, powszechnego pieniądza o stałej wartości, czyli obligacji, która będzie posiadała wiarygodne zabezpieczenia. Rentenbank rozpoczął swoją działalność od gromadzenia tego kapitału i w pewnym momencie doszedł do wartości 3 miliardów 200 milionów starych złotych marek z 1914 roku. Kapitał ten składał się z zabezpieczeń hipotecznych i obligacji na niemiecki przemysł, obejmujące sektor handlowy, przedsiębiorstwa bankowe i transportowe. Sam bank zgodnie z rozporządzeniem miał być niezależny od rządu i wolny od wszelkich wpływów czy ingerencji, zarządzany przez profesjonalistów. Wracając do tych hipotek, to bank wpisał na nieruchomości rolne hipotekę w wysokości 4% wartości nieruchomości. W 1913 roku carski podatek na armię, nazywany Werbeitrag, pozwalał opodatkować majątek i wysokie zarobki celem rozwoju armii. Na tej podstawie wyceniono też wtedy nieruchomości. Wartość tej hipoteki przeliczono na złote marki, czyli planowany kurs nowego pieniądza. Rolnicy mieli od tej wyliczonej kwoty wartości płacić roczne odsetki w wysokości 6%. Na przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, bankowych i transportowych wystawiono obligacje na rzecz Rentenbanku, których wartość była podobna jak dla sektora rolniczego. Te obligacje również były oprocentowane na 6%. Oznaczało to, że te wyemitowały obligacje na rzecz Rentenbanku, które Rentenbank dostał za darmo. Technicznie była to więc udawana pożyczka, bo obligacja to technicznie pożyczka, która nie zakładała przekazania pieniędzy, a jedynie zapłatę odsetek. Wiem, że brzmi to strasznie nieintuicyjnie, ale w dużym uproszczeniu sektor rolniczy złożył się z sektorami przemysłowym, handlowym i bankowym i transportowym wspólnie po 50% na zabezpieczenie emisji nowego pieniądza. Nie było to bezpośrednie wyłożenie pieniędzy, a coroczne zobowiązanie do zapłaty na rzecz Rentenbanku pieniędzy. Te coroczne płatności były zabezpieczone majątkiem tych podmiotów albo nieruchomościami w przypadku rolników. W jeszcze większym uproszczeniu funkcjonalnie było to po prostu nałożenie podatku, czyli zobowiązanie pewnych sektorów rynku do płacenia kwoty na rzecz rządu corocznie w ustalonej wysokości. Na podstawie tego zabezpieczenia Rentenbank chciał uzyskać żywą gotówkę, tak więc sam wypuścił obligacje zabezpieczone omówionymi wcześniej zobowiązaniami sektora rolniczego, bankowego, przemysłowego, handlowego i transportowego wobec Rentenbanku. Nazwał je Rentenbriefe.
Skoro Rentbank miał uzyskiwać 6% odsetek, to sam oprocentował swoje obligacje na 5%. Obligacje były dostępne dla każdego, chociaż korzystał z nich głównie przemysł ze względu na wysoką kwotę minimalną, na którą przeciętne gospodarstwo domowe nie mogło sobie pozwolić. Tymi sposobami Rentbank wyrzeźbił sobie zabezpieczenie całej emisji pieniądza bez wydawania nawet jednej marki. Aby w skrócie wyjaśnić cały mechanizm, to wracając, rząd nałożył na dużą część gospodarki podatek w wysokości 6% wartości tych sektorów gospodarki. Rentbank potrzebował środków na już, więc wypuścił obligacje oprocentowane na 5%, zabezpieczone przychodami z tego podatku, a gospodarka te obligacje przyjęła i wykupiła w całości, czyli przekazała środki na zabezpieczenie nowego pieniądza w zamian za ustalony procentowy odsetek od tej kwoty. Pierwsze banknoty nowego pieniądza nazwanego rentmarką weszły na rynek 16 października, a więc miesiąc po powstaniu Rentbanku. Na ekranie widzicie teraz banknot o nominale 10 rentmarek. W rzeczywistości był to bon, co potwierdzają napisy na banknocie. Cytując teraz dokładne tłumaczenie zapisów na banknocie. Wydany na podstawie rozporządzenia z dnia 15 października 1923 roku, w nawiasie Dziennik Ustaw Rzeszy, tom 1, strona 963. Niemiecki Rentbank zobowiązuje się do wykupu wyemitowanych przez siebie bonów Rentbanku w każdej chwili na żądanie za swoje obligacje rentowe oprocentowane na 5% w złotych markach. Za 500 rentmarek wydawana jest obligacja rentowa o wartości 500 złotych marek z 5% oprocentowaniem wypłacanym co pół roku. Berlin, 1 listopada 1923. Wartość nowego pieniądza została finalnie potwierdzona 20 listopada. Wtedy za $1 trzeba było zapłacić dokładnie 4 biliony 200 miliardów starych papierowych marek. Rentmarka została przywrócona do starego kursu z 1914 roku, gdzie za $1 trzeba było zapłacić 4,20 marki, a więc obcięto kwotę po prostu o kilka zer. Luta i Helfferich finalnie okazali się zbawcami, gdyż nowy pieniądz przyjął się jak dobry schabowy. Konstrukcja wymyślonego przez nich pieniądza, mówiąc potocznie, siadła, a ludzie uwierzyli w jej wartość. Podaż rentmarki bardzo szybko zaczęła iść do góry, co można zauważyć w prezentowanym wykresie. W międzyczasie, kilka dni przed emisją pierwszych banknotów rentmarki, Hjalmar Schacht został komisarzem do spraw waluty. Patrząc na wykres, można stwierdzić, że rosła nie tylko podaż rentmarki, ale i innych rodzajów pieniądza, w tym starych marek papierowych. Dlaczego tak się działo? Przede wszystkim emisja nie była blokowana z tego powodu, że wartość marki spadała szybciej niż drukowano banknoty. Jak wspomniałem wcześniej, łączny majątek Rentbanku miał wynosić 3 miliardy 200 milionów złotych marek, czyli tych sprzed I wojny światowej. I taka też miała być podaż tego pieniądza. Stare papierowe marki były wymieniane na rentmarki, a dokładnie 1 bilion papierowych marek za jedną rentmarkę. Wartość tych różnego rodzaju pieniędzy lub obligacji była stabilna, a wartość marki papierowej została ustabilizowana przez możliwość wymiany na rentmarkę po stałym kursie. Okazało się, że mimo wspomnianego zabezpieczenia Rentbanku na poziomie 3 miliardów 200 milionów złotych marek, to łączna wartość pieniądza na rynku w listopadzie 1923 wynosiła 1 584 miliony złotych marek, czyli niecałą połowę planowanej podaży. Kluczowe zadanie zostało jednak osiągnięte. Wejście nowej rentmarki ustabilizowało cały walutowo-pieniężny chaos. Obywatele uwierzyli w to wybitnie wymyślne zabezpieczenie rentmarki, w co nie mogli uwierzyć ekonomiści i komentatorzy polityczni. Według nich pieniądz z tak niecodziennym i niebezpośrednim zabezpieczeniem nie powinien stać się tak stabilny,
jak ze złotym zabezpieczeniem. Była to nowość i jednocześnie pokaz niezwykłej kreatywności. Trudno się też tym komentatorom dziwić, gdyż rzeczywiście zabezpieczenie nie miało niepodważalnej realnej wartości, nie było zabezpieczone realnym kruszcem, było po prostu z zobowiązaniem, że jak coś złego się wydarzy, to inne podmioty zabezpieczą to swoim majątkiem. Obywatele Republiki Weimarskiej jednak od razu ustawili się w kolejkach do banków w celu wymiany swoich starych marek na rentmarki. Istnieje tak naprawdę tylko jedno pewne wytłumaczenie na to, że nowa rentmarka się przyjęła. Musiało być to zmęczenie hiperinflacją i to, że po prostu obywatele chcieli uwierzyć w jakąś stałą wartość, nawet jak obiektywnie była ona wymyślona. Zmieniły się całkowicie zachowania konsumentów, którzy w końcu zaczęli oszczędzać i dokonywać racjonalnych wyborów, gdyż wcześniej jedyną racjonalną czynnością było wydanie wszystkich pieniędzy jak najszybciej od ich otrzymania. Finanse publiczne również zaczęły się stabilizować, gdyż nie było już konieczności ciągłego dodruku. Dochody budżetowe państwa i samorządów zaczęły mieć stałą wartość i jednocześnie zaczęły wystarczać na te podstawowe zadania. W 1924 roku niemiecki rząd bardzo restrykcyjnie spoglądał na kwestię rentmarki, aby w żaden sposób nie zachwiać zaufania do niej. W międzyczasie również zagraniczna komisja ekspertów analizowała, w jaki sposób regulować płatność reparacji, aby nie wpłynąć znacznie na kondycję niemieckiego pieniądza i gospodarki. Dla wszystkich było już jasne, że bez sprawnej gospodarki nie będzie szans na spłatę reparacji. Komisja opublikowała swój raport w kwietniu 1924 roku. Do tego czasu rentmarka wciąż utrzymywała swoją wartość względem amerykańskiego dolara. Finalnie nadzór szachta nad walutą znów się opłacił. Mimo możliwości emisji 3,2 miliarda rentmarek, to w obiegu było od 1,6 do 1,8 miliarda, a sam Rentbank trzymał u siebie w skarpecie między 200 a 400 milionów rentmarek do szybkiej reakcji na rynek walutowy. Zwiększenie podaży wiązało się z zapadalnością innych obligacji, które pełniły funkcję pieniądza. Tak więc przykładowo, jeśli wycofywano wcześniej wspomniane Notgeld z rynku, to zwiększano tyle podaż rentmarki. Kluczowe było po prostu utrzymanie na rynku podobnej ilości pieniądza. W marcu 1924 roku pojawiło się chwilowe ryzyko osłabienia waluty względem dolara, ale szacht natychmiast podjął konieczne kroki, zdejmując część pieniądza z rynku, co utrzymało jego wartość. Dodatkowo stworzył m.in. bank dyskontowego złota, który zapewniał dostęp do innych walut po stałym kursie. Reichsbank był jedynym kantorem w kraju, ale wymieniał wszystkie waluty po rzeczywistym kursie, czyli najpierw przeliczając ilość rentmarek na dolary, a potem te dolary na inną walutę. Kolejnym kluczowym krokiem szachta z kwietnia 1924 roku było znaczne ograniczenie kredytów. Nie przysporzyło mu to oczywiście popularności wśród obywateli, ale zapewniło stabilność w tym przejściowym okresie. Łączne kroki, które podjął szacht i Luta w celu zabezpieczenia wartości i podaży pieniądza, zakończyły się sukcesem. Nowy pieniądz się przyjął i można było zacząć myśleć o rozwoju gospodarki, ale także o kwestii powrotu do spłaty swoich traktatowych zobowiązań. Na ekranie widzicie teraz wykres wskazujący podaż różnych rodzajów pieniądza w pierwszych miesiącach 1924 roku. Patrząc na dane, widać comiesięczny wzrost podaży zarówno marek papierowych, jak i rentmarek, za wyjątkiem kwietnia, w którym to podaż rentmarki się zmniejszyła. Na wykresie widać jednak ogólne założenie nowego systemu walutowego. W gospodarce miały pozostać tylko rentmarka i stara papierowa marka, a z rynku zdejmowano małe emisje prywatnych pieniędzy tworzonych przez samorządy czy małe przedsiębiorstwa, co oczywiście nie było łatwe, gdyż tak naprawdę nikt nie był w stanie zliczyć, ile tych rodzajów prywatnego pieniądza było na rynku. Szacunki wskazywały, że ich ilość przekroczyła 1000. Wynikało to z tego,
że każdy mógł wypuścić sobie swój własny pieniądz, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się bardzo absurdalne. No, trudno sobie wyobrazić, że dziś jakaś gmina wiejska, na przykład, nie wiem, Kąkolewnica wypuszcza swój pieniądz, złoty kąkolewnicki i ludzie się nim posługują. Jako że w dużej części były to obligacje, to podmioty te wykupywały te pieniądze za ustaloną wcześniej cenę. Pieniądze te znikały też z rynku z powodu utraty popularności. Skoro rentmarka i zwykła marka zaczęły mieć stabilną wartość, no to po co komu były alternatywy? W styczniu 1924 roku rozpoczął obrady Komitet Davisa, w ramach którego przedstawiciele państw, na rzecz których Niemcy miały płacić reparacje, negocjowali i planowali przyszłość niemieckiej gospodarki. Celem komitetu przede wszystkim było ustabilizowanie rządowego budżetu i stworzenie stabilnej waluty. Komitet tworzył swoje plany z udziałem niemieckich przedstawicieli, m.in. wspomnianego wcześniej Jalmara Schachta. Podkomitet do spraw waluty doszedł do wniosku, że potrzebne będzie stworzenie banku złota, a finansowanie tego banku miały zapewnić rządowe rezerwy walutowe. Waluta zagraniczna posiadana przez obywateli niemieckich, ale i kapitał zagraniczny. Majątek banku miał oczywiście stanowić zabezpieczenie przyszłej docelowej waluty. Mimo że strony zgodziły się co do ogółu, to problem nastąpił w szczegółach. Chodziło m.in. o to, kto będzie emitentem waluty i kto będzie nią zarządzał. Kto finalnie będzie obwieszczony jako twórca waluty, czy Niemcy, czy Komisja. Kolejną kwestią był termin jej wprowadzenia. Rządzący obawiali się, że rentmarka i zaufanie do niej w końcu się wyczerpie, a rynek domagał się dużej ilości stabilnego pieniądza. Niemcy naciskali na szybkie porozumienie, aby kolejna ogromna inflacja nie wydarzyła się przed wprowadzeniem tego nowego pieniądza, tej nowej waluty. Dodatkowo Komisja naciskała na wprowadzenie ścisłej kontroli gospodarki i waluty, uważając, że bez tego nowa waluta nie przetrwa. Niemcy naturalnie uważali, że wystarczy tylko wprowadzić nową walutę, a oni sobie poradzą. Niemcy niby mogliby próbować zrobić to samemu, ale mieli jeden kluczowy problem. Rezerwy złota były tak skrajnie niewystarczające, że trzeba było postępować z komisją bardzo grzecznie. Podkomisja 22 stycznia nadała w niemieckich gazetach komunikat o następującej treści. Komitet doszedł do wniosku, że powinien zostać utworzony niezależny bank złoty w Niemczech, częściowo poprzez zmobilizowanie części wolnych rezerw złota i walut zagranicznych, które mogą znajdować się w rękach obywateli niemieckich, a które obecnie nie spełniają żadnej funkcji gospodarczej, a częściowo przez współpracę z kapitałem zagranicznym. Ich zdaniem taki krok stanowić będzie część ostatecznego planu, który miał zapewnić przyszłą równowagę budżetową i stabilną walutę. W związku z tym komitet uznał, że niektóre cechy planu przedstawionego przez doktora Schachta okażą się z czasem bardzo przydatne i cieszył się, że może korzystać z jego opinii jako części szerokiego pola możliwych lub alternatywnych działań do rozważenia. Przewodniczący komitetu podkreślił zatem potrzebę sojuszniczego zjednoczenia w jednym programie. Komitet jest przekonany, że współpraca zagraniczna w zarządzaniu takim bankiem jest równie pożądana dla osiągnięcia ostatecznego sukcesu. Komisja Davisa nie spieszyła się z kolejnymi decyzjami. Tak więc Niemcy próbowali wywoływać presję. Z tego powodu m.in. Jalmar Schacht na przełomie marca i kwietnia 1924 roku stworzył mały złoty bank nazwany Gold Discount Bankiem. Bank ten miał zapewnić kredyty w ramach bezpiecznego pieniądza, zabezpieczonego złotem i walutami innych krajów, które, te waluty były zabezpieczone złotem. Bank pozyskiwał pieniądze nie tylko od rządu i inwestorów wewnętrznych, ale swoje kredyty do Gold Discount Banku udzielili również inwestorzy zewnętrzni. Komisja Davisa oczywiście nie była zadowolona z nieuzgodnionych działań. Chcieli mieć pełną kontrolę, gdyż właśnie nowa waluta miała być czynnikiem uzależniającym Niemcy od innych krajów,
i jednocześnie przez to zobowiązujących je do spłaty traktatowych zobowiązań. Gold Discount Bank był jednak tylko małym odstępstwem bez szans na zabezpieczenie podaży waluty i kredytu dla Niemiec. Jak tłumaczył to w swojej książce pod tytułem Stabilizacja marki Hjalmar Schacht, mimo wewnętrznych i zewnętrznych głosów sprzeciwu, konieczne było stworzenie Gold Discount Banku. Miało na celu przygotowanie gruntu pod wejście złotej waluty i miał stanowić zabezpieczenie na wypadek, gdyby z jakiegoś powodu komisja zrezygnowała z wprowadzenia planu lub gdyby doszło do nierozwiązywalnego sporu. Gold Discount Bank był oczywiście rządowy i sama ustawa o jego utworzeniu zakładała późniejsze jego przejęcie przez Reichsbank. Doskonale zdaję sobie sprawę, że poziom skomplikowania tych działań walutowych jest większy niż przy tureckich operach mydlanych, ale i tak wspomniałem tylko o kluczowych kwestiach i dodatkowo je uprościłem. Sam opis prac komisji Davisa nadawałby się na 2-godzinny odcinek. Wracając, to w pewnym momencie pojawił się problem. Przemysł potrzebował pieniądza, a odpowiedzią była akcja kredytowa, co związało się ze zwiększeniem podaży pieniądza. Ceny zaczęły rosnąć i to znacząco. Inflacja rok do roku w kwietniu 1924 roku stanowiła wartość 124,1. Oznaczało to, że przez rok od kwietnia 1923 roku do kwietnia 1924 ceny wzrosły o 24,1%. Pierwotnie emisja rentmarki była ogromnym sukcesem, ale im dłużej ten pieniądz zastępczy był tym głównym i trzymającym na sobie ciężar jednocześnie całej gospodarki, tym większa była niepewność co do jego przyszłości. Większość przedsiębiorstw w okresie wysokiej inflacji sprzed wprowadzenia rentmarki gromadziła zasoby i lokowała kapitał, a później dalej bali się wyprzedawać ten kapitał w celu uzyskania gotówki. Czemu? Oczywiście ze strachu, że kiedy wyprzedadzą zasoby, to rynek walutowy złapie ich ze zdjętymi majtkami i okaże się, że za uzyskane środki nie będą mogli już nic kupić. W pierwszym półroczu 1924 roku kredyt kosztował 10% rocznie, więc przy wspomnianej wcześniej inflacji należało zakładać, że wzięcie kredytu będzie korzystne dla kredytobiorcy. Finalnie rządzący przyjrzeli się sytuacji przemysłu i okazało się, że kreował się on bardziej pokrzywdzony niż był w rzeczywistości. Z tego powodu ograniczono kredytowanie dla sektora, a nawet zaczęto wymagać, aby podmioty biorące kredyt wyzbyły się wszystkich papierów wartościowych, dewiz i nadwyżek towarów przed otrzymaniem jakichkolwiek środków z kredytu. Inaczej wyglądała sytuacja w rolnictwie. Rolnicy nie posiadali kapitału pozwalającego uzyskać gotówkę. Sprzęt i dostępna technologia szybko zaczęła się wyczerpywać, co mogło skutkować zmniejszonymi zbiorami. Zaopatrzenie w żywność było jednak interesem krajowym, więc nie można było pozostawić rolników bez pomocy. Rządzący jednak najpierw musieli poradzić sobie z wcześniej popełnionymi błędami. Reichsbank przez swoją pierwotną politykę łatwego kredytu nagle był zmuszony go znacznie ograniczyć, co wiązało się z protestami obywateli, jednak bank się nie ugiął. W opinii międzynarodowej i wewnętrznej zapewniało to kolejny wzrost zaufania do waluty na podstawie polityki monetarnej. Reichsbank udowodnił wszystkim, że nie będzie stawiał interesów politycznych i gospodarczych nad bezpieczeństwo walutowe. Nie oznaczało to jednak, że nie można było mieć uwag co do polityki kredytowej. Zamiast kształtować poziom kredytowania naturalnie i cenowo, to zmieniali swoją politykę drastycznie i skokowo. Najpierw udzielili wiele tanich kredytów, a potem znacznie zwiększyli oprocentowanie i wymogi do ich uzyskania. Z tego powodu te przedsiębiorstwa, które wzięły kredyt wcześniej, były w znacznie lepszej sytuacji niż te, które potrzebowały kredytu później. W praktyce wyglądało to tak, że przedsiębiorstwa na pierwszy rzut oka nie potrzebowały kredytu. Produkowały więcej niż mogły sprzedać i trzymały wyprodukowane towary w magazynach.
kredyt wspomagał nadprogramową produkcję, a właściciele tych przedsiębiorstw uważali, że lepiej będzie wziąć kredyt, wyprodukować więcej i trzymać ten towar w magazynie, niż sprzedawać rezerwy magazynowe i tym zapewnić sobie dostęp do gotówki. Rezerwy magazynowe zabezpieczały finansowo te przedsiębiorstwa, tak więc korzystali. Póki pieniądz jest bezpieczny i tani, to korzystajmy ile możemy, a jak będą jakieś problemy, to wtedy zaczniemy sprzedawać to, co wyprodukowaliśmy. Przedsiębiorstwa produkcyjne, ze względu na ograniczenie dostępu do kredytu, zaczęły wyprzedawać swoje rezerwy magazynowe. Wiązało się to z obniżeniem inflacji do 16% rok do roku w czerwcu 1924 roku względem czerwca 1923 roku. Za 16% inflację odpowiadał głównie wzrost cen produktów rolnych. Wyjaśnię teraz, z czego to wynikało, chociaż wydaje się to naturalne. Kondycja przedsiębiorstw, które wytwarzały produkty nie mające daty ważności lub mające bardzo długą datę ważności, były w dużej mierze odporne na inflację, gdyż te produkty w magazynie utrzymywały swoją wartość. Przedsiębiorstwa te mogły je sprzedawać kiedy chciały i na jakich zasadach chciały. Sytuacja wyglądała zupełnie inaczej dla rolnictwa i przedsiębiorstw, których produkty miały krótką albo bardzo krótką datę ważności. Te podmioty były zmuszone bardzo szybko wyprzedawać swoje zasoby produktowe i z tego powodu wszyscy na rynku wykorzystywali te podmioty. Negocjując kwotę za zakup od nich produktów, proponowali cenę poniżej wartości rynkowej. A skoro tych produktów trzeba było się pozbyć, to bardzo często musieli się na to godzić, aby uniknąć ryzyka upłynięcia terminu ważności. Z tego powodu konieczne było udzielenie dużej ilości kredytów dla sektora rolniczego i w pierwszych miesiącach 1924 roku przeznaczono na to 800 milionów złotych marek. Wracając do komisji Davisa, ustalenie ostatecznego planu szło jak krew z nosa. Komisja starała się zaplanować wszystko na ostatni guzik, a Niemcy mieli wobec tego planu wiele wątpliwości. Zakres uwag i wątpliwości był bardzo różny. Niektóre kwestie dotyczyły spraw drugo- i trzeciorzędnych, a niektóre np. fizycznej wymienialności waluty na złoto. Niemcy takiej wymienialności nie chcieli, a komisja uważała inaczej. Mimo to ogólny cel prac komisji Davisa był we wspólnym interesie zarówno aliantów, jak i Niemiec. Celem było dostosowanie reparacji do możliwości gospodarczych Niemiec, jak wspominałem wcześniej. Nawet zachodni politycy mówili, że plan Davisa miał zastąpić złego ducha dobrym. Przede wszystkim miał zmienić nastroje społeczne Niemiec i sprawić, że obywatele nie będą winili Zachodu za swoje problemy gospodarcze. Sprawa reparacji miała już nie być ogromnym obciążeniem, a stać się czysto techniczną, wieloletnią spłatą swoich zobowiązań przez rozwiniętą niemiecką gospodarkę. Uważali, że współpraca i pokojowe współistnienie jest możliwe przy realizacji interesu obu stron. Wydaje się, że mogli wpaść na to znacznie wcześniej. Podsumowując te reparacje od okresu po I wojnie światowej, to nie jest sztuką dać komuś zadanie niemożliwe do wypełnienia, a potem w zaskoczeniu pytać: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Dużą rolę odgrywały emocje dumnych polityków, którym nie chodziło tylko o korzyści finansowe w ramach reparacji, ale również o zemstę za straty własne poniesione w trakcie Wielkiej Wojny. Między innymi Wielka Brytania i Francja miały zobowiązania wobec USA za pomoc w trakcie I wojny światowej, a założeniem polityków było, aby to Niemcy płacili im reparacje, by oni z tych reparacji spłacali udział USA w wojnie. Po kilku latach tak naprawdę emocje już opadły, więc trzeba było się zająć chłodną kalkulacją. Działająca niemiecka gospodarka mogła oczywiście przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim sprawna niemiecka gospodarka, poza samymi reparacjami, była również ważna dla rozwoju sąsiednich gospodarek, zapewniając rynek zbytu i wymianę handlową, również z wykorzystaniem niemieckiej technologii.
Sam plan Davisa zakładał kontrolę państw będących beneficjentami reparacji nad gospodarką i systemem walutowym. Gdyby więc w jakiś sposób Niemcy zaczynały zagrażać zachodnim sąsiadom, to można było rozwój niemieckiej gospodarki trochę wyhamować. Do porozumienia w kwestii finalnego kształtu planu Davisa udało się dojść w październiku. Do tego czasu rząd wprowadzał właściwe ustawy umożliwiające jego wejście w życie. Państwa, które oczekiwały na spłatę reparacji, udzieliły Niemcom pożyczki na kwotę 800 milionów złotych marek. W dniu 30 października pierwszy raz zebrała się nowa Rada Generalna Reichsbanku na swoje posiedzenie. Pożyczka ta zabezpieczyła podaż nowej waluty, ale dalej ogólna podaż pieniężno-walutowa na rynku była 10-krotnie mniejsza niż przed wojną. W 1914 roku całkowita podaż pieniądza waluty stanowiła 44 miliardy złotych marek, a w 1924 roku było to 4,4 miliarda złotych marek. Jak wspomniałem wcześniej, sytuacja ta cofnęła Niemcy w rozwoju gospodarczym o kilkadziesiąt lat. Kolejnym działaniem było całkowite wygaszanie instytucji pomocniczych, które kredytowały gospodarkę, produkowały własny pieniądz albo wspomagały gospodarkę w sposób ryzykowny dla utrzymania wartości waluty. Przykładem może być system Geschäftsaufsichten. Stworzono go z myślą o przedsiębiorcach idących na wojnę, którzy przez to nie mogli zarządzać swoim biznesem. Program zakładał, że jeśli przedsiębiorstwo znajdzie się w ryzyku bankructwa, to część zobowiązań mogła zostać umorzona, a reszta rozłożona na raty. Tego systemu ratunkowego nie usunięto po I wojnie światowej i obowiązywał wciąż w 1924 roku. Istnienie Geschäftsaufsichten sprawiało, że niektóre przedsiębiorstwa prowadziły ryzykowną politykę i kredytowały się ponad swoje możliwości, przejadały te środki, a potem przystępowały do tego programu. Zaczął on być wykorzystywany przez nieuczciwe podmioty, a skala wykorzystania tego programu stała się ogromna. Ilość podobnych absurdów niemieckiej gospodarki była ogromna, dlatego na potrzeby tego odcinka pozostawię Geschäftsaufsichten jako przykład, by nie przedłużać odcinka o kolejne 30 minut. Rządzący musieli pozbyć się tych absurdów, aby zapewnić normalny rozwój gospodarki. Reichsbank chciał też ograniczyć ilość banków rządowych do jednego banku centralnego. Duże przedsiębiorstwa państwowe, czyli np. koleje państwowe czy poczta państwowa, posiadały swój własny bank i były w pewnym sensie własnym bankierem, ale przez to miały też wpływ na podaż pieniądza, a więc na gospodarkę. Celem było, aby to Reichsbank prowadził depozyty dla wszystkich rządowych środków, w tym spółek Skarbu Państwa i samorządów. Kolejnym problemem do rozwiązania była rewaloryzacja starych kredytów, które zostały zjedzone przez inflację. Wspomniałem o nich wcześniej, zdecydowana większość kredytów przy stałym oprocentowaniu i tak ogromnej inflacji była możliwa do spłacenia zdecydowanie wcześniej i kwota na moment spłaty stanowiła niewielki procent ogólnej wartości udzielonego kredytu. Podmioty udzielające kredyty w 1924 roku były w nie najlepszej kondycji finansowej i naciskały na rząd, że konieczne będzie przywrócenie spłaty tych kredytów chociaż w części ich wartości. Pozwoliłoby to na odrobienie części strat i zwiększenie kapitału, co wiązałoby się z możliwością udzielenia kolejnych kredytów m.in. rolnikom. Do lipca 1923 roku rząd w okresie inflacji nie był w stanie temu zaradzić i oficjalnie powtarzał, że przecież marka to marka, niezależnie od tego, czy $1 kosztuje 4 marki czy bilion marek. Sytuacja zmieniła się wraz z wyrokiem Sądu Najwyższego Rzeszy, który w listopadzie 1923 roku podważył stwierdzenie rządu, że marka to marka i uznał, że rewaloryzacja kredytów, głównie hipotecznych, powinna nastąpić zgodnie z okolicznościami i wypłacalnością dłużnika w oparciu o kodeks cywilny.
Na podstawie tego wyroku banki i inne instytucje pożyczkowe zaczęły pozywać byłych dłużników o przywrócenie kredytu. Bez sensu było blokować system sądowniczy rozwiązywaniem tysięcy takich spraw, skoro ich wynik na podstawie tego wyroku Sądu Najwyższego był już znany. Pojawiła się więc konieczność ustawowego rozwiązania problemu. Pierwszą ustawę o nazwie Dekret Podatkowy w sytuacji nadzwyczajnej wprowadzono w połowie lutego 1924 roku i ustawa wskazywała przywrócenie kredytów do 15% wartości kredytu w złocie na dzień jego udzielenia. Ustawa ta jednak posiadała wiele błędów i konieczne było stworzenie nowej. W trakcie rozwiązywania kwestii ustawy na całej klasie politycznej pojawiła się presja ze strony społeczeństwa. Kredytobiorcy oczywiście nie chcieli w ogóle wracać do spłaty kredytów, a kredytodawcy chcieli odzyskać 100% ich wartości na dzień udzielenia. Finalnie dopiero 16 lipca 1925 roku weszła w życie nowa ustawa o rewaloryzacji prywatnych kredytów hipotecznych. Dodatkowo wprowadzono ustawę dotyczącą rewaloryzacji długu publicznego. Ta dotycząca kredytów zakładała przywrócenie spłaty w kwocie 25% wartości w złocie na dzień udzielenia kredytu. Według Hjalmara Schachta sugerowano się tym, że społeczeństwo przez ogromną inflację znacznie zubożało i było średnio w znacznie gorszej kondycji finansowej niż na etapie brania kredytu, a więc nie było możliwości, żeby wszystkie przypadki zostały uczciwie rozpatrzone. Tak więc, według Schachta postawiono na rozwiązanie prospołeczne. Trochę mniej prospołecznie postąpiono ze wspomnianym długiem publicznym. Dokładnym celem było uporządkowanie sytuacji z częścią obligacji i innych papierów wartościowych emitowanych przez państwo. Ustawa wskazała, że rewaloryzacja będzie stanowić wartość od 2,5% do 15% pierwotnej wartości. Jednak dla osób, które straciły dużą część majątku lub znajdują się w skrajnej biedzie, przewidywano dodatkową rentę mającą zrekompensować chociaż część strat na obligacjach. Wyemitowano także kolejne obligacje, nazwane Ablösungsanleihe, z 30-letnim okresem spłaty od 1926 do 1956 roku. Obligacje te były częściowo zabezpieczone przez państwo, a spłata odbywała się, uwaga, przez losowanie. Brzmi to jak żart, ale żartem nie było. Pierwszy raz gospodarka rozwiniętego państwa spotkała się z takimi problemami i w pewnym sensie prawodawstwo w celu szybkiego postawienia gospodarki, finansów, waluty i wszystkich innych aspektów funkcjonowania kraju, na które wpłynęła inflacja, można nazwać tak naprawdę rzeźbieniem z gówna. Chociaż zaskakiwało, że chatka z tego gówna stała się w pierwszych latach nadzwyczaj stabilna i budziła zaufanie, że się nie wywróci. Wracając do pieniądza, to w ramach planu Davisa weszła w życie nowa oficjalna waluta – Reichsmarka. Jej kurs wymiany na złoto, dolara i stare papierowe marki był dokładnie taki sam jak rentmarki, czyli milionów marek papierowych za jedną Reichsmarkę. 1 dolar kosztował 4 Reichsmarki i 20 pfennigów. Po wejściu w życie ustawy o Reichsbanku 30 sierpnia 1924 roku marki papierowe przestały być oficjalnie środkiem płatniczym. Ustawa jednak wskazywała, że będzie można je wymienić na Reichsmarki po kursie, o którym przed chwilą wspomniałem. W ustawie wskazano, że to rozporządzeniem Reichsbank wskaże, do jakiej granicznej daty będzie można wymienić stare marki papierowe. Ale mimo kilkugodzinnych poszukiwań nie udało mi się znaleźć nie tylko dokumentu, ale i jakiejkolwiek wzmianki o tym, że taki dokument powstał. Wymiana starych marek papierowych nie była jednak tak palącą sprawą, gdyż rentmarki jako pieniądz dalej pozostawały w obiegu po kursie wymiany 1:1 na Reichsmarkę. Skoro rentmarka była dłużnym papierem wartościowym, czyli obligacją, to problem sam się rozwiązywał. Rząd przecież miał obowiązek wykupić rentmarki kilka lat później
a w miejsce rentmarki miały wchodzić nowe Reichsmarki. Jak technicznie zabezpieczono nową walutę złotem? Jak wspomniałem wcześniej, udzielono Niemcom pożyczki w wysokości 800 milionów starych złotych marek. Udzielono ich w obcych walutach, a więc środki te zaczęły stanowić rezerwy dewizowe. Definicyjnie rezerwy dewizowe to zagraniczne aktywa, m.in. waluta, które są wysoce płynne. Rząd Niemiec udał się więc do innych banków centralnych ze swoimi rezerwami dewizowymi i poprosił o wymianę tej waluty na złoto, a złoto zdeponował w swoim banku centralnym. Przechodząc do reparacji, plan Davisa zakładał, że od 1924 roku Niemcy będą uiszczali roczne płatności reparacyjne. Mieli zacząć od 1 miliarda złotych marek rocznie w 1924 roku i kwota ta miała się zwiększać corocznie do kwoty 2,5 miliarda w latach 1928-1929. Dalsze coroczne płatności miały pozostawać na tym samym poziomie 2,5 miliarda, jednak nie była to kwestia zamknięta i komisje mogły zmieniać te kwoty, jeśli gospodarka Niemiec sprawnie by się rozwijała. Eksperci, którzy opracowali plan Davisa, uznali, że przywrócenie możliwości zaciągania przez niemieckich przedsiębiorców kredytów za granicą będzie podstawą sukcesu ich planu i starali się go tak ukształtować, aby w przyszłości kredyt był możliwie jak najbardziej niezależny od wpływów. W latach inflacji niemieckim przedsiębiorstwom, nawet tym o dobrej kondycji finansowej, niezwykle trudno było pozyskać jakikolwiek kredyt za granicą. Jednak po przyjęciu planu Davisa w sierpniu 1924 roku sytuacja uległa całkowitej zmianie i rozpoczął się stały napływ środków do Niemiec. Pod koniec września 1926 roku, czyli po 2 latach łącznego zadłużania się za granicą, sytuacja wyglądała następująco. Około 3,5 miliarda marek napłynęło do kraju w formie pożyczek długoterminowych, podczas gdy istniało równocześnie około 1 250 milionów marek w kredytach krótkoterminowych. Oczywiście środki te były wykorzystywane na różne cele i przez wcześniejsze działania rządu, czyli dodruk pieniądza zamiast pożyczek, ogólne zadłużenie kraju było niskie. Rosło jednak w tak wysokim tempie, a większość wydatków w środku z kredytu nie wiązała się z inwestycjami lub produkcją, a więc rozwojem gospodarki, tylko z przejadaniem tych kredytów na konsumpcję i usługi. Niemcy po prostu nie mogły pogodzić się z tym, że ich problemy gospodarczo-walutowe cofnęły ich o kilkadziesiąt lat w rozwoju do poprzedniego wieku. Przed wojną jakość transportu, instytucji publicznych, higieny, edukacji i opieki społecznej była bardzo wysoka. Zarówno obywatele, jak i samorządy nie wyobrażały sobie obniżenia standardów na kilka pokoleń wstecz, więc z tego powodu te usługi publiczne były finansowane z kredytu. Z tym zjawiskiem próbował walczyć Reichsbank i udało się przemówić do rozumu rządowi, ale dużo trudniej było z jednostkami samorządu terytorialnego, które to albo się zapożyczały, albo chciały się zapożyczyć na duży procent swojego rocznego budżetu. Z tego powodu konieczne było, aby Ministerstwo Finansów Rzeszy utworzyło Radę Doradczą do spraw kredytów zagranicznych, która rozpoczęła działalność 17 stycznia 1925 roku. Rada ta zaczęła sprawować kontrolę nad zaciąganiem kredytów. Nie było to jednak proste, gdyż samorządy próbowały oszukiwać Radę, przedstawiając jedynie dokumenty potwierdzające uzasadnienie na wzięcie kredytu, ale obraz wynikający z tych dokumentów nie przedstawiał rzeczywistego obrazu sytuacji finansowej. W 1926 roku Rada musiała zaostrzyć swoją kontrolę, co wiązało się z oczywistym oporem. Linia kredytowa dla przemysłu w końcu zaczęła przynosić efekt. Pierwotnie przedsiębiorstwa te zajęły się powrotem do przedwojennej kondycji i uzupełnieniem zapasów, a w ramach kolejnego kroku rozpoczęto inwestycje mające na celu zwiększenie produkcji. Tak więc przynajmniej przemysł zaczął spełniać swoją rolę i wykorzystywać przynajmniej w części pożyczone pieniądze na rozwój gospodarki.
Problemem stało się to, że zarówno import, jak i produkcja nie odzwierciedlały kwot kredytów zagranicznych. Czemu to było problemem? Pieniądze z pożyczek były otrzymywane w zagranicznej walucie i przy imporcie to nie waluta, a towar był sprowadzany do kraju. Nie zwiększało to podaży pieniądza. Jeśli jednak na przykład jednostka samorządu terytorialnego pożyczyła środki za granicą i nie wydała ich za granicą, to musiała ten pieniądz sprowadzić do kraju. W kraju te pieniądze zamieniano na Reichsmarki, co wiązało się ze zwiększeniem podaży pieniądza. Tak drastyczne zwiększenie podaży pieniądza, jakie następowało w dłuższej perspektywie, wiązało się z inflacją, więc był to kolejny powód na ograniczenie kwot zaciąganych kredytów. Oprócz inflacji, to kolejnym negatywnym skutkiem było to, że te kredyty trzeba było kiedyś spłacić i to z odsetkami. Bardzo ważną kwestią było też podejście do wymiany handlowej. Pierwotny plan reparacyjny zakładał szczegółowo dostawy surowców i towarów, a plan Davisa częściowo się z tego wycofał. Już samo porozumienie londyńskie wskazywało, że programy ewentualnych dostaw rzeczowych będą ustalane z uwzględnieniem zasobów i możliwości produkcyjnych Niemiec. Plan Davisa wskazał jednak, że Niemcy przede wszystkim mają nie wpływać na jakiekolwiek kontrakty handlowe zawarte na wolnym rynku i na rynkowych zasadach. Teraz dostawa towarów polegała na tym, że niemiecki sprzedawca kontaktował się na przykład z francuskim kupcem i zawierał z nim umowę na sprzedaż swoich towarów po cenach rynkowych. Jeśli transakcja obejmowała towary lub surowce będące na liście reparacyjnej, to strony nie musiały, ale mogły zawrzeć te transakcje na poczet reparacji. Przekazywano wtedy dokumenty handlowe urzędnikom reparacyjnym, którzy kontrolowali zgodność z prawem tej transakcji. Potem, mocno upraszczając, zamiast tradycyjnej wymiany, czyli zapłaty w zamian za towar, to kupujący udawał się do urzędnika, który wystawiał weksel zobowiązujący rząd Niemiec do zapłaty, a kupujący przekazywał ten weksel sprzedającemu. Sprzedający przekazywał ten weksel do Reichsbanku, a Reichsbank z środków zbieranych na zapłatę reparacji płacił niemieckiemu sprzedawcy. Szczegółowe zasady takiej wymiany weszły w życie w 1925 roku i ten rodzaj transakcji stał się bardzo popularny, szczególnie u zachodnich sąsiadów Niemiec, takich jak Belgia czy Francja, które importowały w ten sposób wiele surowców i towarów. Przechodząc już do podsumowania, plan Davisa był bardzo potrzebny niemieckiej gospodarce, ale nie został wprowadzony dobroczynnie. Po prostu alianci zorientowali się, że nie ma szans, aby Niemcy w takiej kondycji finansowej były w stanie spłacać reparacje. Amerykanie wymagali spłaty zobowiązań za wsparcie wojenne od innych aliantów, a ci nie chcieli być w sytuacji, w której ktoś im nie płaci, a oni muszą płacić. Z tego powodu postanowili ze wsparciem Amerykanów udzielić niemieckiej gospodarce pomocy w taki sposób, aby odbudować ją do poziomu umożliwiającego spłatę reparacji i normalną wymianę handlową, zapewniając sobie dodatkowy rynek zbytu. Głównymi kredytodawcami byli Amerykanie, więc tak naprawdę pieniądz zataczał koło, czyli Amerykanie udzielali kredytu Niemcom, Niemcy spłacali reparacje m.in. Francuzom i Brytyjczykom, by ci spłacali zobowiązania za wsparcie w trakcie I wojny światowej Amerykanom. Przede wszystkim kluczowym aspektem planu było stworzenie prawdziwej waluty z prawdziwego zdarzenia, kończąc rolę wymyślnych pieniędzy i obligacji zabezpieczonych wszystkim, o czym tylko można pomyśleć. Po wejściu w życie planu Davisa gospodarka co prawda nie wróciła do przedwojennego poziomu, ale ustabilizowała się na tyle, że mogła rosnąć. Wszystko dalej zależało już od niemieckiego rządu i tego, jak będzie on dbał o nową walutę, jej podaż, wsparcie przedsiębiorców i rozwój gospodarki. Przechodząc do opisu niemieckiej gospodarki po wejściu w życie planu Davisa, to od 1925 do 1928 roku średnio po głowie trzody chlewnej i drobiu rosło. Sytuacja podobnie wyglądała w zakresie płodów rolnych.
Tutaj następowały większe wariacje ze względu na warunki pogodowe, jednak tendencja była wzrostowa w zakresie właściwie wszystkich płodów rolnych, m.in. pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, ziemniaków czy buraków cukrowych. Produkcja w 1928 roku jednak wciąż nie wróciła do przedwojennej. Sektor rolniczy był mocno niedoinwestowany i dopiero wstawał na nogi po ogromnych problemach z inflacją. Sytuacja w rolnictwie stała się tak absurdalna, że na wschód od rzeki Łaby zamiast z maszyn korzystano w dużej części z taniej siły roboczej, cofając się w rozwoju. Z tego powodu Republika Weimarska przyznała pomoc finansową dla tych wschodnich obszarów. Tabela widoczna na ekranie przedstawia rozmiary produkcji rolniczej, leśnej i rybnej. Nie będę skupiał się na dokładnych liczbach, jednak na tabeli widać bezpośrednio, że łączna wartość produkcji rosła. Znacznie mocniej rozwinęły się takie sektory gospodarki jak transport, łączność czy poczta. Również nie będę omawiał wszystkich szczegółów, ale najlepszym przykładem był 10-krotny wzrost ilości pasażerów przewiezionych autobusami od 1924 do 1929 roku. Duży przyrost wynikał z odbudowy taboru i zaplecza technologicznego, który wcześniej został wykorzystany na spłatę odszkodowań i działania wojenne. Po Wielkiej Wojnie nie było środków na zakup autobusów i pociągów, a środki te pojawiły się dopiero po wejściu w życie planu Davisa. Rosła też liczba samochodów użytkowanych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, a także zaczął rozrastać się sektor cywilnego transportu lotniczego. Nie ma co się jednak dziwić, że gospodarka rozwijała się w liczbach, gdyż w latach 1924-1929 z pożyczek zagranicznych łącznie uzyskano kwotę 21 miliardów marek, w czym 70% tej kwoty pochodziło z USA. Wydaje się jednak, że rozwój gospodarki był niewspółmierny do pożyczonych środków, co mogło zwiastować późniejsze kłopoty ze spłatą tych kredytów. Wraz z rozwojem gospodarki rosły też wpływy do budżetu zarówno państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Jednak dalej znaczna większość wydatków szła na obsługę administracji, ale przynajmniej podmioty te nie musiały już się zadłużać. Rząd, jak wspomniałem na jednym wcześniejszym przykładzie dotyczącym terenów na wschód od Łaby, było już stać na programy pomocowe, m.in. właśnie na przełomie 28 i 29 roku wszedł w życie program pomocy dla Prus Wschodnich. W swojej książce Czesław Łuczak wskazuje, że pomoc ta uratowała 1100 gospodarstw chłopskich i 1500 ziemiańskich przedsiębiorstw rolniczych. W Niemczech gospodarkę przejmowali głównie ludzie z kapitałem, którzy w okresie problemów z podażą pieniądza próbowali przejmować i monopolizować kolejne sektory gospodarki. Kluczowym aspektem dla tych ludzi i tych grup kapitałowych było utrzymanie wartości majątku przez posiadanie wartościowych dóbr w trakcie wysokiej inflacji, a także przez branie pożyczek w odpowiednim momencie. Inne przedsiębiorstwa natomiast łączyły się we wspomniane wcześniej kartele, aby być w stanie walczyć na rynku z dużymi konkurentami. Było to rozwiązanie dla ludzi nieposiadających dużego kapitału, którzy mieli problemy w tworzeniu konkurencyjnych przedsiębiorstw na rynku. Monopolistyczne praktyki pozwalały na tworzenie naprawdę dużych przedsiębiorstw i zapewniało im to możliwość nie tylko kreacji życia gospodarczego w Niemczech, ale i konkurencji z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Przemysł produkował więcej, niż rynek wewnętrzny mógł przyjąć, a proporcjonalnie odwrotnie było z produkcją rolniczą. Do 1929 roku bilans handlowy był ujemny, poza wyjątkowym 1926 rokiem. Jeśli bilans był ujemny, to oznaczało, że więcej za granicą kupowali niż sprzedawali. Około 40% importu stanowiły artykuły spożywcze i surowce. Artykuły spożywcze były sprowadzane głównie ze wschodu, gdzie były znacznie tańsze niż w Niemczech. Zapewniło to podstawowe bezpieczeństwo żywnościowe i dostęp do produktów rolniczych w cenach umożliwiających wyżywienie przeciętnego niemieckiego gospodarstwa domowego. Nie podobało się to jednak niemieckim rolnikom, którzy wymagali wprowadzenia większych ceł na import,
a te weszły w życie 12 sierpnia 1925 roku. Przemysł oponował przed wprowadzeniem wysokich ceł i z tego powodu ich wysokość była kompromisem między wymaganiami sektora rolniczego a wymaganiami reszty gospodarki. Nie można było też powiedzieć, że Niemcy traciły na tej wymianie, gdyż w handel zagraniczny nie wchodziły m.in. opłaty za tranzyt i sprzedaż technologicznych licencji, więc mimo ujemnego bilansu handlowego to saldo pieniężne Niemcy miały na plusie. Tak więc mimo, że kupowały za granicą więcej niż za granicę sprzedawały, to i tak na tym zarabiały. Jeśli chodzi o rynek pracy, to wraz z poprawą sytuacji gospodarczej znacznie poprawiły się również warunki na rynku pracy. Do 1929 roku znacznie zwiększało się zatrudnienie i przebiło już liczbę z 1913 roku. Czas pracy znacznie zmalał, głównie do wymiaru 48 godzin tygodniowo. Wynagrodzenia rosły na tyle intensywnie, że w latach 1924-1929 wynagrodzenie właściwie w każdym sektorze gospodarki wzrosło kilkadziesiąt procent. Oczywiście rosła też siła nabywcza tego wynagrodzenia, zwiększając możliwości nabywcze przeciętnego gospodarstwa domowego. I w 1929 roku siła nabywcza tego przeciętnego gospodarstwa stanowiła już 98% tej siły z 1913 roku. Na poprawę warunków pracy wpływał również rozwój ubezpieczeń społecznych. Rozpoczęto nadawanie pracownikom niektórych sektorów rent, a także zaczęto zapewniać ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, zapewniających wsparcie i zasiłki przy stałym braku możliwości podjęcia pracy ze względu na odniesiony uszczerbek na zdrowiu. W kolejnych latach wprowadzono również zasiłki dla bezrobotnych i zasiłki chorobowe. Teraz już naprawdę przechodząc do podsumowania, to powodem problemów gospodarczych była przede wszystkim Wielka Wojna. Konflikt pochłaniał ogromne środki finansowe, znacznie większe niż kraje te mogły sobie na to pozwolić. Nie było jednak prostego wyjścia z sytuacji, gdyż zmniejszenie wydatków mogłoby skutkować przegraną w wojnie. Nikt nie zakładał porażki, a wszystkie strony konfliktu uważały, że ten ogromny wysiłek finansowy związany z wojną spłacą przegrani, czyli ci drudzy. Finalnie jednak to Niemcy przegrały, więc nałożono na nich ogromne reparacje. Przegrana w wojnie, zadłużenie, problemy polityczne, gospodarcze i reparacje wpłynęły na kondycję państwa. Budżet państwa nie pozwalał na realizację swoich zobowiązań, tak więc jedynym sposobem pozyskania środków był dodruk pieniądza. Dodruk ten doprowadził Niemcy do strasznej hiperinflacji i całkowitego upadku waluty. Sytuacja stała się tak skrajna, że pieniądze parzyły i najmądrzejszą decyzją finansową było pozbycie się wynagrodzenia w najbliższym przydrożnym sklepie zaraz po jego otrzymaniu. Inflację mierzono już nie w ujęciu rocznym, miesięcznym czy dziennym, ale godzinnym. Taka inflacja musiała się wiązać z całkowitą zapaścią gospodarki i brakiem jakichkolwiek dochodów do budżetu państwa, gdyż od momentu wyliczenia podstawy opodatkowania do momentu otrzymania środków, te były już nic nie warte. Całkowita zapaść finansów wiązała się z brakiem możliwości realizacji swoich zobowiązań finansowych. Zachodni sąsiedzi Niemiec w ogóle nie brali tego pod uwagę i ze względu na brak realizacji zobowiązań traktatowych zajęli kilka miast, a później Zagłębie Rury, najbardziej uprzemysłowioną część Niemiec. Sytuacja w pewnym momencie stała się patowa, bo Niemcy próbowali ratować walutę jak tylko mogli, lecz były to tylko rozwiązania krótkoterminowe. Emitowano coraz to wymyślniejsze obligacje z coraz to wymyślniejszym zabezpieczeniem, aby pełniły one funkcję waluty, mimo że nią nie były. W pewnym momencie nikt już nie był w stanie zliczyć, ile rodzajów tych pieniędzy wyemitowano, ale zakłada się, że było to ponad 1000 rodzajów pieniądza. Wiadomo było, że im dłużej będzie to trwało, im więcej rodzajów pieniądza się wyemituje,
tym z większymi problemami przy wprowadzeniu właściwej waluty będzie to skutkowało. Z tego powodu rządzący wprowadzili pieniądz, który zabezpieczyli majątkiem gospodarki i dochodami podatkowymi, a Niemcy w ten pieniądz uwierzyli. Powoli zaczęło to poprawiać sytuację na rynku, jednak było to rozwiązanie tymczasowe i jednocześnie mocno ograniczone. Nie dało się w ten sposób zabezpieczyć całej potrzebnej podaży pieniądza. W grę włączyła się Komisja Davisa, wysłana przez zachodnioeuropejskich aliantów. Ci musieli spłacać USA i ich udział w Wielkiej Wojnie i planowali to robić z reparacji, których spłata została przez Niemcy wstrzymana. Doszli więc w końcu do wniosku, że trzeba doprowadzić niemiecką gospodarkę do takiego poziomu, aby spłata tych reparacji była możliwa. Mimo konfliktów i problemów w ramach prac komisji, to udało się wspólnie wypracować i wdrożyć plan Davisa, który zapewnił Niemcom złoto na reformę walutową i wprowadzenie Reichsmarki, ale dodatkowo umożliwił pozyskanie zagranicznych kredytów. Dzięki tym zmianom niemiecka gospodarka powoli zaczęła wracać do przedwojennej kondycji. Umożliwiało to nie tylko spłatę zredukowanej kwoty zobowiązań traktatowych, ale nawet wsparcie tych sektorów gospodarki lub tych terenów, które odstawały w rozwoju. Wielka wojna, reparacje i problemy gospodarcze cofnęły Niemcy do poprzedniego wieku, ale już pod koniec lat 20. widać było w tunelu wyraźne światło powrotu do kondycji gospodarki sprzed wojny. Było to jednak zbyt piękne, aby było prawdziwe. A czemu? O tym opowiem w kolejnym odcinku, w którym omówię niemiecką gospodarkę w okresie od wielkiego kryzysu do przejęcia władzy przez pewnego wąsatego austriackiego akwarelistę. Tam też przedstawię swoje wnioski odnośnie podejścia ludzi do problemów gospodarczych i wpływu tych problemów na wyniki wyborów. To już koniec, więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to proszę zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz. Jeśli macie jakieś pytania, to również zapraszam do komentowania. Obiecuję, że odpowiem na każdy komentarz. Zapraszam Was również na kanałowe social media. Linki do Instagrama i Facebooka znajdują się w opisie filmu. Jak będzie Was trochę więcej, to obiecuję, że będę dodawał ciekawostki i archiwalne zdjęcia stanowiące wstęp do nadchodzących odcinków. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia.